temat naszego dzisiejszego odcinka, no to jak wiadomo, nie będę nikogo czarował, no wiemy o co chodzi. Jeżeli nie wiesz o co chodzi, to chodzi o pieniądze, ale nie w naszym przypadku, bo w naszym przypadku chodzi o to, żeby sobie pogadać o grach, o filmach na podstawie tychże gier. I postaram się skupić dzisiaj tylko i wyłącznie na filmach oraz serialach, ale na podstawie gier wideo. Nie będziemy poruszać tematu filmu na podstawie gry Statki. Pamiętacie, ten taki chyba z Liamem Neesonem i z Rihanną, który był rewelacyjny. Nie będziemy gadać oczywiście o filmach na podstawie innych gier planszowych, tudzież Ouija board, bo to akurat niekoniecznie też kino było rewelacyjne, więc sobie odpuścimy, bo wiadomo jak jest. Ale oczywiście znowu szklepanie, bo jakże byłoby inaczej. Zanim przejdę do kolejnego miejsca, no to chciałem zaprosić gościa. Tak, to już tak. Nadejszła wiekopomna chwila, jak mawiał Pawlak bodajże, żeby zaprosić Ormando do naszej dyskusji. Facet się zna? Mam nadzieję, że się zna. Wiem, że się zna. Mam nadzieję, że znacie, a może nie znacie. Słuchajcie, standardowo, zanim się połączę, wiecie, że niby mam kontakt z bazą, co nie? Jak mnie słyszysz? Ja oka. Dobra, wchodzimy i włączamy i panie i panowie, człowiek, bez którego świat filmów, świat gier nie byłby tym samym, czym jest. Przedstawiam wam przed nami Ormando. Jest Ormando, albo jak to woli Przemek z kanału Ormando. Mam nadzieję, że wszystko słychać, wszystko grać. Czekaj, to muszę się poprawić. Jeżeli go słychać, to dajcie znać, a jeżeli go nie słychać, to też dajcie znać. Popatrzmy, jak to możemy dać. O, tak dalej, chwilowo będzie dobrze. Żeby tutaj widzowie nie pouciekali od tej... Dokładnie. Jeżeli widać nasze włosy w naszych nosach, bardzo przepraszamy, następnym razem przytniemy. Słuchaj, Ormando, właściwie Przemek, słuchaj, pewnie na czacie jest z 1 milion osób i pewnie są ze 2, które nie znają ciebie, nie znają twojego kanału. Ja byś mógł przedstawić się w 2 słowach, co robisz, kim jesteś. Tak powiedziałeś, że taki gierkowy jestem. Jestem średnio gierkowy, ja to więcej o filmach gadam u siebie na kanale. Jeżeli ktoś jeszcze nie wpadł, to zapraszam sprawdzić. Kiedyś byłem na Ormando kanale, ktoś się znalazł nawet z czatu. No, mówię głównie o filmach takich popularnych, że tak powiem. Tutaj widzicie Tenet ostatnio był, ranking X-Menów na prośbę i też są live'y, chociaż ostatnimi czasy było ich troszkę mniej z powodów tam zdrowotnych. O, tutaj jest na przykład seria Szmiry, to są takie najgorsze filmy, które oglądałem, takie bardziej... Czyli gnioty wrzuć do kosza i recykling i nie oglądaj tego, bo szkoda czasu. Ostatni film z tej serii jest a propos adaptacji gry, bo to był Doom Anihilacja. Tak. Growa, no nie wyszła dobrze, ta pierwsza też nie była dobra i ta druga też nie jest dobra. Na ten temat mam nadzieję, że dzisiaj zahaczymy, no przecież, mimo że przecież Doom, no to jest, chciałbym powiedzieć polska produkcja, no ale nie specjalnie, chociaż mimo, że polski reżyser, tak zostawimy, że rzeczywiście. Notabene nakręcił 2 adaptacje gry, z tego co pamiętam. Tak, bo bodajże był Doom oraz Street Fighter 2, historia Chun-Li, tak? Tak, dokładnie. Tak więc panie i panowie, dajcie suba na kanał Ormando, jeżeli macie. Słucham cię jeszcze Przemku. Dajcie suba tutaj, bo tutaj do 100 mało brakuje. Jak ktoś siedzi i nie dał suba, to dawać suba, bo tu nie wiem ile, kilku brakuje dosłownie. Kilku brakuje, tak tutaj patrzę, rzeczywiście są nowe suby, wbijajcie suby, dajcie suby, łapka w górę oczywiście, jeżeli jeszcze nie daliście i dzwonek, panie i panowie, i opcja wszystko, bo rzeczywiście YouTube zmienia co chwilę politykę, kiedy wystarczyła subskrypcja, potem dodali dzwonek, a teraz dzwonek oraz opcja wszystko musi być, bo jak mówię, publikuję przynajmniej 3 razy w tygodniu, są odcinki na żywo, recenzje, są kultowe horrory, różne rzeczy, naprawdę różne rzeczy, a poza tym tacy fajni goście jak między innymi Ormando, więc wbijajcie, dawajcie suba tu i czegoś fajnego się zawsze dowiecie. Zapraszamy. Dobra. Uciekło nam fajnie, z porządku. Słuchaj, tutaj będziemy oczywiście odpowiadać w międzyczasie na tematy widzów, więc jeżeli macie jakieś pytania do Ormando, czy tu też do mnie, zapraszam, ale tak, będziemy dzisiaj troszeczkę pochylimy się nad grami i chciałem cię na początek zapytać, jakie jest twoje
podejście do filmów na podstawie gier, bo wiemy, że ciężko jest, no nie czarujmy się, jeżeli tak powiedzmy popatrzeć, no to więcej filmów na podstawie gier jest słabych, jeżeli nie powiedzieć beznadziejnych, niż rzeczywiście dobrych. To jest podobnie jak z ekranizacjami książek, na przykład między innymi Deana Kuntza czy Stephena Kinga, nie zawsze wychodzą bardzo dobrze, ale jakie jest twoje podejście do filmów na podstawie gier? No filmów tudzież seriali. To znaczy, wiesz co, jeżeli chodzi o takie moje podejście, ja uważam, że jeszcze po prostu nie nastał czas na to, żeby ludzie, którzy wychowywali się na grach, doszli jakby do tego, żeby te filmy tworzyć. Wydaje mi się, że jeszcze musimy na to poczekać, tak jak było w przypadku ekranizacji komiksowych, tak? To powiedzmy do tego 2000 roku, tam do pojawienia się tych pierwszych X-Menów, czy tam 2000, teraz mi któryś z widzów będzie pewnie wypominał, bo na którymś materiale powiedziałem, że Spider-Man był w podobnym okresie, a to 2 lata później było. I ale to się zdarza bardzo często, wiesz, powiem ci szczerze, że widzowie są brutalni, oni potrafią bardzo szybko zweryfikować. Ręką. Pamiętam, że raz oglądałem u Rafała na Galerii Horroru, oglądałem odcinek, kiedy robił o Obcym, o drugiej części i tam pomylił bodajże cyfrę, jak tam mówił o jakiejś strzelbie i czai, że jeden z widzów mu wypomniał, że ale to nie była, teraz strzelę, że to nie była na przykład strzelba XYZ, ale to była XZY normalnie, tak się ludzie szpią, ale to rzeczywiście dobrze, bo to oznacza, że nasi widzowie nas dokładnie słuchają i znają się na rzeczy, a tak naprawdę jest najlepiej gadać z kimś, kto zna się na rzeczy, niż ktoś, kto stula głupoty. No, więc tak jak na przykład właśnie musieli gdzieś ci nowi reżyserzy wejść, którzy wychowywali się na komiksach i teraz widzimy jakby tego trochę efekt, tak? Oczywiście nie każdy reżyser filmów superbohaterskich jest fanem komiksów, ale tacy widać jakby tą zmianę pokoleniową, że tak powiem, tak? Taki James Gunn na przykład, no to widać, że to jest taki nerd wyciągnięty gdzieś ze swojej piwnicy i wsadzony po prostu na piedestał tam wielkiego Hollywoodu teraz, tak? Sam się przyznaje, tak, zgadza się. A po prostu jeszcze gry do tego chyba nie dojrzały, tak? Jeszcze mało było takich filmów, których twórcy by faktycznie znali się na tym, na robieniu, że tak powiem, na grach i po prostu by je, wiesz, gdzieś tam kochali i chcieli to przenieść na ekran. No i też jest ten większy problem, że no, tworzenie jednak adaptacji gry, która z założenia jest, wiesz, masz jakiś tam wpływ na przebieg tej rozgrywki, mniejszy lub większy, no jest trudne, jest bardzo trudne, tak? Chociaż już gry w tej chwili moim zdaniem stają się powoli, albo i nawet dosyć szybko, bardziej filmami niż grami. Coraz więcej jest tej historii, tych, wiesz, cutscenek i tak dalej, jest bardzo dużo filmów w grze teraz, coraz więcej, tak? Te tak zwane filmowe doświadczenie, które masz. Ja przyznam szczerze, że ostatnio, a propos właśnie połączenia gier i komiksów, widziałem w tym tygodniu nowy film, no, DC, że tak powiem, o Batmanie, czyli Batman Death in the Family, czyli Śmierć w rodzinie. Jest to pierwszy interaktywny i to na dobrą sprawę on specjalnie długi nie jest i jeżeli widziałeś Under the Red Hood, kiedy tam właśnie to Joker, że tak powiem, niby zbija Jasona Todda, teraz wagę będę spalał, ale potem się okazuje, że on wraca jako właśnie Red Hood, to ten film to jest właśnie to samo, tylko że w tym momencie decydujemy na dobrą sprawę, co się ma dziać z tym Jasonem Toddem, jak się ma potoczyć drogę. I tak obejrzałem, miałem zrobić recenzję w piątek i stwierdziłem, że nie chcę zrobić recenzji tego filmu, gdyż no, nie zwykłem przy okazji Batmana bluzgać. Cię zapytam, bo ja byłem tego ciekawy, bo tam no, domyślam się, że to działa na zasadzie, nie wiem, czy widziałeś ten Netflixowy Black Mirror, jak to było, Bandersnatch? To jest troszkę... Szczerze, nie wiedziałem. Ale to jest właśnie na zasadzie takiej, że grasz jakby, możesz decydować w pewnych momentach serialu o tym, co się ma wydarzyć. Serialu, to jest film akurat, nie taki jakby odcinek i wiesz, to też jest troszkę... gra z jednej strony, no bo niby tam jakieś decyzje możesz podejmować, tak? No ale to tak samo wcześniej tak dokładnie, to jest zaprogramowane, bo wiadomo, że nie masz nieskończonej liczby możliwości, nawet jeżeli grasz grę, no to tak, te nowsze gry oczywiście są bardziej w ten deseń, że można pewnymi innymi, że powiem, drogami dotrzeć ale zawsze docierasz do jednego celu i tak na dobrą sprawę, no to się nie zmienia, a tutaj akurat przy okazji tego Batmana rzeczywiście nie było rewelacji, mimo że byłem zniesmaczony, gdyż jak mówię, no Batman, czy to Killing Joke, czy to właśnie Under the Red Hood, to wszystko rzeczywiście było dobrze zrobione, fajna kreska, bo to jest akurat kreska, którą ja uwielbiam,
no ale tylko chyba i wyłącznie po to, żeby pokazać, jakie są możliwości w tym momencie na Blu-rayu, czy tam na możliwości, umówmy się, filmu interaktywnego, ale nie urywa, niestety nie urywa, nie porwał mnie ten film, niestety. Tutaj zobaczę, bo było, zanim przejdziemy dalej, było pytanie do ciebie od Mortego Smitha. Pytanie do Armando, czy podobał się tobie film Sonic? Oczywiście mowa o nowym Sonicu, w którym między innymi Jim Carrey wcielił się w doktora Robotnika. O tak. I byłem zdziwiony, że mi się ten film podobał. Bo nie zapowiadał się zbyt dobrze. Zresztą była cała ta afera o zmianę designu Sonika i tak dalej. Rzeczywiście, to musiało nastąpić. I to chyba jest w ogóle tak, że to był chyba pierwszy taki przypadek. Ja nigdy nie słyszałem, żeby studio tak się ugięło, tak mocno się ugięło i wiesz, przesunęło premierę tam chyba bodajże o pół roku, żeby to zmienić pod wpływem jakby opinii, wiesz, z internetu, nie? To pierwszy raz coś takiego się, ale wyszło to na dobre filmowi. To nie jest jakiś wybitny film, ale to jest taki film przyjemny, można go z rodziną obejrzeć. Też filmem na podstawie gry, który wyszedł, tak, no tak, można powiedzieć, że na podstawie gry jest Pokémon Detective Pikachu. Pikachu, tak. Też mam go na liście. To na przykład w moim odczuciu Sonic był ciut lepszy, ciut lepiej mi się podobał. Mhm. Tamten film też nie był zły, my zresztą z moją córką jesteśmy fanami Pokemonów, więc łykamy wszystko z Pokemonami. Więc to też... Tam w ogóle była taka zabawna przy okazji Sonika sytuacja, że kiedy jest ta scena, kiedy tam Jim Carrey w tym swoim aucie, w tej swojej przyczepie tam tańczy, chodzi, szaleje w ogóle, to reżyser podszedł do niego i mówi, słuchaj Jim, teraz będzie scena, kiedy masz tutaj powłączać sprzęty, będzie się działo, potem ten ci przyniesie i da ci kawę. Co się będzie działo do tego momentu? To tylko zależy od ciebie. Chcesz tańczyć, chcesz robić cokolwiek i w tym momencie to tam widzimy, to jest inwencja Jima Carreya. To naprawdę facet poszalał i rzeczywiście sprawił, że ten robotnik, no ja się wychowałem na Sonicu, no jestem z tych jednym z niewielu pewnie w Polsce, którzy mieli dostęp do Segi Master System w roku 85. Miałem wtedy 6 lat, a że akurat mój tato był wtedy w Ameryce, to podesłał. Grałem wtedy w Sonika, zakochałem się w Soniku, rzeczywiście gra świetna i tego doktora Robotnika, że tak powiem, miałem już we krwi, ja już się wychowałem, potem jak tam zmienili na doktora Eggmana, to byłem bardzo oburzony, mówię, jak Eggmana normalnie, co to w ogóle jest, o co chodzi, robotnik i to wszystko, robotnik, ale rzeczywiście Jim Carrey, no rewelacyjny był, jak dla mnie po prostu pokazał ten jego amplua, ten jego... Cały ten robotnik to był ten właśnie gość, on był wredny, on był paskudny, ale tak jak mówisz, do obejrzenia, ja też właśnie z córką widziałem, też z Mają sobie obejrzeliśmy i spokojnie, bez problemu, bez żadnych motywów. No i wiadomo oczywiście, że będzie w drugiej części, bo Sonic rzeczywiście zrobił ładną kasę, sprzedało się i samo zakończenie też zostawia taką bramę brandenburską, można by powiedzieć, do drugiej części. No dokładnie. Zresztą jeżeli chodzi o Jima Carreya, to ogólnie fajnie, że w dobrej formie go mogliśmy zobaczyć, bo on taki miał dosyć ciężki te ostatnie lata, ten okres swój, tam takie dosyć miał, że tak powiem, też prywatne różne perypetie, więc fajnie go było zobaczyć w dobrej formie. I a propos Jima Carreya, jest fajny serial na HBO, choć mówiłeś wcześniej, że masz dużo seriali zaczętych, ale Kidding polecam ci. Z Jimem Carreyem, jeżeli lubisz Jima Carreya, to trzeba to obejrzeć. Bardzo lubię, bardzo jakiś czas temu oglądałem taki fajny dokument, który nakręcili przy okazji tworzenia filmu Man on the Moon Milosza Formana. No i tam właśnie się wypowiadał o tym wszystkim, co się działo i tak powiem, że przyznam, że tytuł tego filmu to jest Andy i ja, czyli tak, Andy i ja. Jest na Netflixie. Tak, Jim Carrey naprawdę pojechał grubo, naprawdę widać, że wtedy facet był w konkretnym dołku. Ja nawet poczyniłem taką uwagę, że biorąc pod uwagę to, co powiedział, to co się działo, Jim Carrey nie zemrze śmiercią naturalną, bo rzeczywiście dzieje się dużo. Zresztą wiele osób mówi, że komik, żeby być świetny, rewelacyjny, musi mieć tą drugą duszę, rzeczywiście smutną, jak między innymi, no niestety, świętej pamięci Robin Williams. Dobrze. No. Troszkę tak, można by odnieść analogię do jednego i drugiego aktora. Dobrze, patrzymy tutaj, Madame Perfumella pisze, że czekam na serial Resident Evil animowany Netflixa. Co ty myślisz na ten temat? Tak, była krótka zajaweczka, na razie się pojawiła chyba 2 tygodnie temu. Wygląda fajnie. Ogólnie, jeżeli ktoś z was lubi, ja tu przygotowałem sobie kilka eksponatów. Poczekajcie, zaraz wam tu pokażę do kamery. Ponieważ jakby Resident Evil ludzie kojarzą z tymi serią filmów z Miją Jochowicz, ale też raz na kilka lat są wydawane właśnie animowane
pełnometrażowe. Ja tu mam jeden taki, Resident Evil Potępienie. Właśnie z 2012 roku, to jest świetny, naprawdę świetny film. Też mam go również u siebie na półce, nie będę teraz szukał, ale mam. Jest jeszcze Vendetta był najnowszy, chyba z 2018, już nie pamiętam. Już patrzę, bo też sobie odnotowałem, bo mam chyba ze 3, mam listę właśnie swoich ulubionych i też chyba wrzuciłem kilka tutaj filmów na mów. Adaptacje Resident Evil, w sensie to nie są adaptacje stricte konkretnej gry, ale jakby ciąg dalszy, dziejący się gdzieś tam między konkretnymi częściami, ale korzystający z tych samych bohaterów, co mamy w grach, no bo nie oszukujmy się, w filmie z Miją Jochowicz, no tam niby pojawiali się niektórzy bohaterowie z gry, ale poza imieniem i nazwiskiem to moim zdaniem oni nic nigdy nie mieli wspólnego z tymi bohaterami, których mogliśmy, zresztą tam Mija Jochowicz miała być czyli Alice, tak, ona grała Alice. Znaczy, ona miała być główną bohaterką, a nie tam jakiś Chris Redfield, czy ktoś tam bardziej znany. Ja ci powiem w ten sposób, że akurat jeżeli chodzi o właśnie filmy Paula W.S. Andersona i całą Alice, czyli Milę Jowowicz, ja powiem tak, pierwszy mi się bardzo podobał, Michelle Rodriguez rewelacyjna i super, drugi był w porządku i na tym kończę temat filmów, bo pozostałe to już są po prostu, no nie chcę mówić, że są bardzo złe filmy, ale to nie są dobre filmy i obejrzałem wszystkie, no bo Paul W.S. Anderson to jest jeden z moich ulubionych twórców i dokładnie tak jak pokazujesz. Uwielbiam go i nie ma znaczenia, czy on zrobił Żołnierza z Kurtem Russellem, czy on robił Obcy kontra Predator, czy ostatnio beznadziejne zarówno Pompeja, jak i Muszkieterowie. Oglądam wszystko, tak samo jak wszystko łykam od Woody'ego Allena i przyznam szczerze, że ten Resident Evil jakoś mi się nie spodobał, dlatego czekam, mówiłem o tym w zeszłym tygodniu, zapowiedzieli właśnie nowy Resident Evil i naprawdę jestem pełen nadziei, że to będzie coś nowego, że zaczną od nowa, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, bo w tamtej serii, co dużo mówić, wyczerpał się temat. Chodzi ci o aktorską? Tak. Bo powstaje ta animowana, ale też aktorska. Tam chyba obsadę na razie podali. No, niewiele, bo tak właśnie przygotowując się do odcinka sobie wynotowałem właśnie filmy, które kiedyś zrobiłem sobie listę i rzeczywiście wydawały mi się dobre. No to jak najbardziej, oczywiście mam Resident Evil Potępienie z 2012 roku, mam Resident Evil pierwszy, oryginalny i ten Resident Evil, o którym mówiłeś, Vendetta, czyli animacja z 2017 roku. Też rzeczywiście to jest dobre. To jest zaskakujące, że przy okazji Residenta, animacji mamy więcej dobrych niż filmów aktorskich. To jest dla mnie co najmniej dziwne. Znaczy, wiesz co, oni już z tymi aktorskimi to tak popłynęli mocno już po dwójce. Już ta dwójka mi nie za bardzo przypasiła. Tam było sporo motywów wziętych z gry, ale później to już po prostu taki był film science fiction. To już tak się nie chwalili, że to jest specjalnie jakaś adaptacja, tak? Zresztą ile tego powstało? Poczekaj, teraz był ten Final Chapter. To był 7 chyba. 7? Boże, to jak Harry'ego Pottera. Ale jakość nieporównywalnie. Wszystkie obejrzałem. To są dobre filmy na kaca dla mnie. Tak, mogę go puścić w jakąś niedzielę, jak jest ciężko i tak może lecieć. Nie? Choć ta ostatnia, pamiętam, że w tej ostatniej dużo było bardzo trzęsącej się kamery i to nie jest dobry pomysł na kaca. Ale pozostałe można obejrzeć w taki sposób. Dokładnie wiadomo. Tak, ale jedynka jeszcze była... Jak na tamten czas, ja pamiętam, że ona, kiedy wychodziła w tym, który to był rok, pamiętam, że to w lato wychodziło, pamiętam, że było gorąco, ale nie pamiętam, który to był rok, jeżeli chodzi o, mam tutaj tą płytę, dlaczego sobie nie sprawdzę. W każdym razie ta pierwsza jeszcze była jakaś taka, że tak powiem, w miarę, ale z perspektywy czasu ona się mocno zestarzała, uważam. Aczkolwiek to, co mi się podobało bardzo w tej części, to właśnie to jest klimat. Rzeczywiście klimat jest rewelacyjny. Straszył, był taki, wydaje mi się, jak gra, bo gra to nie czarujmy się. Jak ja osobiście grałem za gówniarza, ja pamiętam, taki stary jestem, że pamiętam tą grę na PlayStation 1. Nie mówię o tej konkretnie, ale o Resident Evil. I rzeczywiście to straszyło, było dobre, było ciekawe, było sensowne. A to najbardziej chodzi o to w takich rzeczach, czy to na przykład Silent Hill, o którym mam nadzieję pomówić za chwilę, również klimat. To jest najważniejsze, bo jeżeli... Ja pamiętam, tak było przy okazji, co prawda nie na podstawie gry, nie bezpośrednio, ale kiedy też Paul W.S. Anderson stwierdził, że będzie robił film Obcy kontra Predator, byłem bardzo zaintrygowany, bo mówię tak, mamy fanów Predatora, mamy fanów Obcego, mamy fanów komiksu o Predatorze, mamy fanów komiksu o Obcego, to jest 2. Mamy
kiedy po dwójce powstał komiks Obcy kontra Predator, potem No tak. powstała jedna, druga gra, więc mówię, masz fanów jednej serii, drugiej serii, komiksów, gier, masz taką rzeszę ludzi, że można rzeczywiście zrobić bardzo dobry film. Wiadomo, że nie zadowolisz wszystkich, ale możesz spróbować. No, wyszło jak wyszło, mimo że w porównaniu z drugą częścią Obcy kontra Predator 1 to jest po prostu rewelacyjny film. Ja sobie przy okazji, jak wychodziły u nas w Polsce, wychodziła kolekcja Blu-ray w ogóle wszystkich filmów serii Obcy i tam też były zawarte Obcy kontra Predator i wtedy sobie przypominałem, bo na Obcego kontra Predator widziałem tylko w kinie, kiedy on wychodził, a później przez długie lata byłem na niego obrażony, więc nie oglądałem go, ale sobie go przypomniałem i powiem ci, że no to wiadomo, to nie było to, czego się ludzie spodziewali, zarówno po filmach z Obcym, jak i z Predatorem, tak jak mówisz, po komiksach, był przecież świetny komiks Obcy kontra Predator właśnie, to się człowiek tego nie spodziewał, że tam będzie grupa jakichś ludzi, którzy biegają po jakiejś piramidzie i predatory giną jak po prostu jak najwięksi po prostu szmaciarze w ciągu 5 minut. No, niestety. Ale miał momenty. Miał momenty. Dwójka to jest takie złe, że aż się uśmiałem czasami. Czasami są takie filmy, że są tak złe, że aż dobre. Tutaj ktoś wspomniał dopiero na czacie o Tommy Wiseau i tym jego filmie The Room, że rzeczywiście, ale dwójka nawet nie była taka zła, że była dobra, przynajmniej, że to było tyle głupot, tyle beznadziejnych. Bracia Strauss, czy tam Strauss, jak to woli, którzy to zrobili, oni później zrobili bodajże Bitwa o Los Angeles, czy jakoś tak. Ktoś im pozwolił coś zrobić? Coś robią, bo oni to są w ogóle ludzie od efektów specjalnych, więc wersja wizualna była rewelacyjna. No nie czarujmy się, przecież ten Predator, według mnie oczywiście, który jest w Obcym Predator 2, czyli Wolf, Wilk, to jest, wydaje mi się, jeden z najciekawszych właśnie wzorów, wyglądów, jaki mógł być Predatora, ale poza tym fabularnie ten film nawet w żaden sposób się nie ma szans bronienia, to po prostu koszmarna sprawa i no, krótko mówiąc, beznadziejny film i tyle, no, co tu dużo mówić. O ile w jedynce nam przedstawili, przynajmniej chociażby nam przedstawili Bishopa, czyli Lensa Henriksena, no to w dwójce niby mamy przez chwilę panią Yutani, ale to tak, dobra. Ale słuchaj, nie będziemy zagadywać o Obcym kontra Predator, lecimy dalej, bo tutaj widzę, że podoba się Łukaszowi twój kubek, masz wielki, potężny kubek. A, dziękuję. Tak, żeby nie chodzić za często dorabiać sobie, to już taki wiesz. Ja mam dzbanek z herbatą i lecę na luzie akurat, bo stwierdziłem, że też mi się nie chce tych kubków wymieniać. Słuchaj, pytanie do ciebie jest kolejne od Filipa. Co myślisz o Ralfie? Ralf Demolka, 1 und 2. Co o tym myślisz? Takie, no, ani mnie niespecjalnie grzeją te filmy, ani niespecjalnie ziębią. No, można powiedzieć, że to jest jakoś tam powiązana, bo tam czasami nawet postacie się z gier takich starszych pojawiają. No i jest sam motyw, tak, gry zawarty w tym, ale nie jestem jakimś fanem, nie mam nic przeciwko, w sensie nie są to filmy, do których ani wracam, ani nie wiem, nie czekałem w ogóle na dwójkę po jedynce. Był w porządku, fajnie, że tam, nie wiem, pojawiły się jakieś postacie, które kojarzę z jakichś gier, ale nie wiem, moim zdaniem taki przeciętna, jeżeli chodzi o animację. I taka trochę do zapomnienia ta zarówno jedynka, jak i dwójka. Dobrze. Chris, cześć Marcin, witam. Jak najbardziej fajnie, że jesteś Chris, 5 dla ciebie. Dobrze udało ci się w końcu do nas dołączyć. Petro, okej, no tutaj idzie armata, powiem szczerze. Cyberpunk w końcu niedługo. Widać. W końcu tak. A będzie adaptacja serialowa, w sensie będzie serial na Netflixie. Zobaczymy, jak to będzie, zobaczymy, czy wiemy, mamy jakieś informacje na temat, kto jest już w tym momencie, że tak powiem, zamieszany w tenże film. To jest jakieś japońskie studio, bo to wydaje mi się, że to będzie troszkę studio, może ktoś z czatu będzie pamiętał, jakie to studio robi, ale to jest takie studio, co często współpracuje z Netflixem. Oni chyba robili też animowany ten Altered Carbon. Nie wiem, czy wiesz, też jest animowana. Tak, kojarzę. No, więc to chyba to samo studio zresztą. Tam na razie się tylko pojawiło właściwie logo, się ma jakiś swój podtytuł i to właściwie tyle, to chyba dopiero 2022, więc oni tam chyba dopiero co zaczęli nad tym cokolwiek pracować, tak mi się wydaje. Jeżeli wiecie, macie informacje, jakie studia, dajcie znać, bo rzeczywiście dobrze się czasami dokształcić, my takie rzeczy lubimy się dowiadywać. Patrzę tutaj dalej, dobra, oglądam.
No, może być. Pytanie od Jurka Piechoty. Jaka jest tworzona teraz dobra adaptacja jakiejś gry godnej polecenia? Teraz. No to... w tej chwili powstaje, tak? Tak. No tak. No, ostatnio był zwiastun właśnie pierwszy Monster Huntera, to jest też adaptacja gry, też z Milą Jochowicz. I nie wiem, czy też właśnie ten właśnie reżyser Anderson, tak, Paul W.S. Anderson to robi. Czyli obejrzę i znowu po raz wtóry obsadził swoją żonę w głównej roli. Oni ciągle są małżeństwem, mi się coś tam kojarzyło, że oni tak, byli, więc to w najbliższym czasie, niby zapowiedziane jeszcze, że chyba pod koniec tego roku, ale no, biorąc pod uwagę jaka jest sytuacja, to nie wiem, czy tak będzie. Powstaje nowy Mortal Kombat i tego jestem bardzo ciekawy, bo w ogóle pierwsza adaptacja ta z 95 to jest taki jeden z filmów faktycznie mojego dzieciństwa. Jego właśnie dobrze. Zgadza się. Christopher Lambert po prostu. Ja w ogóle oprócz tego, że Christophera Lamberta uwielbiam, to postać Sonny Blade, już nie tylko w filmie, ale postać Sonny Blade, która była stworzona do gry, jest wzorowana, panie i panowie, na podstawie jednej z moich ulubionych aktorek filmów kupanych, czy na podstawie Cynthia Rothrock. To ona była pierwszowzorem Sonny Blade. Sonny Blade jest na niej wzorowana. No i kiedy właśnie mieli Jean-Claude Van Damme. Oczywiście. I kiedy właśnie kręcili ten film, to Cynthia Rothrock miała wystąpić. No, ale oczywiście jak się zdarza w Hollywood, coś się nie zgrało, nie pykło, nie udało się. No i wiadomo, no i film wyszedł jaki wyszedł. Najlepszy, jedynka jest najlepsza z tych wszystkich rzeczywiście Mortalów, Kombatów, bo jak widziałem jakiś czas temu dwójkę oglądałem i ja cię kręcę, jakie tam efekty specjalne są w tym filmie, jak w ogóle scenografia i kostiumy, to ja się stwierdziłem, mówię, ja pierdzielę, oni nawet nie mieli dostępu do Windowsa 9.5 chyba wtedy jeszcze. No nie, no ta walka, kiedy oni się tam zamieniają w te smoki, czy tam Nie, przestań. One w sumie to miały być smoki, ale to bardziej mi jak jaszczura zawsze, jak jaszczurka wyglądała. Cytując jeden z kabaretów, przestań, bo się spawiuje. Po prostu naprawdę była masakra, to po prostu było coś... Mam też na płycie. Jedynkę też, ale dwójkę. W pakiecie były. Najlepsze, że taniej było kupić 2 niż 1 pojedyncze. A to bardzo często się właśnie zdarza, że rzeczywiście, że no, lepiej wziąć 2 niż jeden, bo krótko się dużo bardziej opłaca. No i słuchajcie, ale wracając do tego, co pytałeś, że co jeszcze powstaje, więc będzie Mortal Kombat i to ma być w ogóle z R-ką, więc ma być brutalnie. Choć może będzie w końcu jakieś fajne fatality, co? Zobaczymy. Tak, ale wiesz co, mi nigdy na przykład w tym starym filmie nie brakowało tej R-ki, w sensie no tam nie było krwi, no bo to był film tam pewnie, nie wiem czy on miał PEGI 13 pewnie, ale no, kategorię tam od lat 13, ale nigdy mi nie brakowało w tym filmie i nawet teraz tak jak się zastanawiam, to nie chciałbym widzieć jak, nie wiem, Christopher Lambert tam kogoś na przykład swoimi piorunami spala na popiół, czy coś takiego. A nie specjalnie. 15 miał, patrzymy teraz 15 miał, także też dla dzieci jak najbardziej, że tak powiem. Nie obrażam oczywiście nikogo na czacie, no, ale jeżeli film ma być brutalny, no to 15 to tak jak wiesz, idziesz do kina, patrzysz horror od 15 roku życia, to wiadomo czego się można spodziewać. Proszę bardzo, rzeczywiście, Mortal Kombat 9.5 to jest klasyk. No to jest klasyk, no ale z drugiej strony, kiedy mówimy o tam... się wychowywały w tamtych czasach, bo tak ale teraz to... Kiedy mówimy na przykład o tamtych czasach, no to mamy tego Mortala z 95 i też niestety, panie i panowie, z tamtych czasów mamy również film, w którym w głównych rolach wystąpili m.in. Raul Julia, rewelacyjny, że tak powiem, nieodżałowany według mnie aktor, Jean-Claude Van Damme, w roli drugoplanowej pojawia się Kylie Minogue, czyli Street Fighter. I tego filmu już klasykiem nie da się nazwać, bo... Nie, no jak? Przecież ten film, Raul Julia jest w tej chwili, myślę, że dużo osób go odkrywa poprzez jego of course i tak dalej, to wykorzystywane jest w tylu różnych teraz przeróbkach, że ja myślę, że dużo osób nawet nie kojarzy tego filmu, ale kojarzy Raula Julię w tym śmiesznym czerwonym stroju, w tym tej czapce. A jest spoko, że on wygląda jak jakiś komunistyczny ze Związku Radzieckiego. Dokładnie. Ja uważam, że ten film jest niedoceniony, to jest naprawdę dobry film. Nie no, żartuję, to nie jest dobry film, ale on jest po prostu taką kopalnią beki,
tam wszystko po prostu się zgadza, tam w pewnym momencie, kiedy dwóch bohaterów zaczyna ze sobą walczyć na tle takiej makiety, nie wiem, czy kojarzysz taką scenę i tam są głosy podłożone z Godzilli, no po prostu no to jest fenomenalne, tak? Kojarzę, ja ten film w kinie widziałem, także wiesz. No. Albo ten Jean-Claude Van Damme. Zawsze mnie to zdziwiło, bo on gra tutaj takiego typowego amerykańskiego żołnierza, jeszcze ma w dodatku flagę wytatuowaną. Flagę wytatuowaną, tak. No. A przecież Jean-Claude Van Damme, no to akurat z Amerykaninem to ma tyle wspólnego, co nic, tak? No, ale... Wiadomo, no ale wiesz, to tak już często jest w Hollywoodzie, na przykład pierwszy przykład, który mi w tym momencie przychodzi do głowy, to Siedmiu Wspaniałych. Rewelacyjny western, oczywiście inny gatunek, ale słuchajcie, Siedmiu Wspaniałych. Charles Bronson, czyli Polak z pochodzenia, gra pół Meksykanina, pół Irlandczyka. Horst Buchholz gra Meksykanina, Yul Brynner gra Amerykańca, James Coburn gra Amerykańca, Australijczyk, także no po prostu pomieszanie można. No nawet Pierre Brice, czyli Jugosłowianin, grał Winnetou. No co tu dużo mówić, panie i panowie. Tak, Hollywood robi co chce, pokazuje, że nie ma sprawy, ale przyznam ci szczerze, że no Raul Julia świetny, on dla mnie był świetnym aktorem, nieważne czy kojarzysz go ze Street Fightera, czy z Rodziny Adamsów, z Przyjaciół, czy z dobrych i z dużo innych fajnych filmów. Cały ten film, no on jest tandetny i on nawet nie jest dobry, bo dobra, już Raul Julia w porządku, jakoś się broni, ale Blanka i Zangief, stary, no to już jest... Tak, w ogóle, że koleś stał się zielony od oglądania rzeczy na telewizorze. Znaczy on miał takie telewizorki, nie? I mu tam pranie mózgu przecież. Tak, no to jest w ogóle... Oczekiwali. Wiesz, zielonym. Cytując Lombard, szyby niebieskie od telewizorów, co? To po prostu masakra jest, no. Ale powiem ci, że no ten film jest tak absurdalny. Ja nadal nie wierzę, że taki film w ogóle mógł powstać, że ktoś napisał to w scenariuszu, co tam się dzieje, ale dzięki temu to jest moim zdaniem właśnie film, który no ja po prostu jak, nie wiem, mamy jakąś taką, wiesz, luźniejszy wieczór ze znajomymi przy jakimś tam napoju procentowym, to jest idealny film, no tam się non-stop tylko śmieje z tego, tak, co się dzieje na tym ekranie i dlatego Bardzo nieoczywista komedia. I tak sobie tutaj patrzę właśnie w tym momencie, słuchaj, Street Fighter, budżet Street Fighter, dobrze mam włączony, żeby nie strzelił gafy. Nie, włączyłem Mortala, ach, bym walnął, bo Mortal miał budżet 18 baniek, a zarobił ponad 100 i tam w tym momencie walnął gafę, a chciałem powiedzieć, jak ten film sobie poradził. Że Street Fighter zarobił niecałą 100, 90 niby 9, ale nie widzę ile tam niby kosztował. 35 baniek kosztował, a to zgadza się, 99 431 000 $. Więc całkiem sensownie, że tak powiem, pieniądze miał wszystko. Słuchaj, odejdźmy, zanim przejdziemy do drugiej części Street Fightera i pomówimy sobie o Bartkowiaku, no bo wiadomo, polski reżyser. Kolejne pytanie jest do ciebie. Jaka jest najlepsza gra Lego? Lego Star Wars Complete Saga. Wszystko w temacie bardzo, bardzo wyczerpująco mi się wydaje. Street Fighter II, czyli powstał wiele lat później, czyli Street Fighter 2, legenda Chun-Li. To w ogóle nie było powiązane z tamtym filmem. Nie, żadnego połączenia jak najbardziej nie ma. Przyznam szczerze, że kiedy miałem ten film właśnie obejrzeć, bo to już też było ładnych parę lat temu, nie wahałem się, przyznam szczerze, chciałem zobaczyć. No mówię tym bardziej, że sam Bartkowiak to z 2009 rok pokazał mi się tutaj bardzo ładnie. Bartkowiaka, bo wcześniej wspomniałeś o Romeo musi umrzeć, chyba jego pierwszym takim hollywoodzkim filmie. Tak. Wiesz co, sytuacja była taka, że kiedy była kręcona Zabójcza broń 4 właśnie Jetem Lee, Bartkowiak tam robił zdjęcia do tego filmu i poznał na planie producenta, czyli Joela Silvera, bardzo wpływowego producenta. Jeżeli kojarzycie Zabójcze bronie, Predatory, no to Komando i tak dalej, on za tym wszystkim stoi. No i panom się spodobała się współpraca i stwierdzili, że chcą coś zrobić razem, a że Jet Li, że Zabójcza broń 4 to była jego pierwsza anglojęzyczna rola, on wtedy nawet po angielsku nie mówił, to co tam mówił, to się tylko i wyłącznie uczył fonetycznie, czyli Kali chcieć, Kali kochać, Kali lubić. Ale w tym filmie mi się wydawało, że on był takim niemową. Tam powiedział kilka słów, chyba w większości po chińsku, ale w każdym razie stwierdzili, że chcą zrobić i zrobili właśnie pomysł był na Romeo musi umrzeć, w którym oczywiście Jet Li wraz z Alią grali główne role i tam było te sceny z tymi złamaniami rentgenowskimi. To robiło wrażenie. Postmatrixowy, że to ludzie takie różne rzeczy w tych filmach akcji właśnie wymyślali, jakiś, wiesz, slow
jakieś Ale rentgeny. to było coś innego, coś nowego, bo później już pamiętasz kolejny film Bartkowiaka, czyli Od kołyski aż po grób, też oczywiście między innymi z Jetem Li i z Markiem Dacascosem, bardzo niedocenianym aktorem kina akcji. To już było troszeczkę inaczej, co nie? Ale dobrze mówię? Bo tam jeszcze z Seagalem też coś robił. Dużo. No ale wróćmy do Chun-Li. Że uciekali z więzienia, pamiętam, coś takiego było. Tak, no, Seagal bardzo często ucieka z więzienia i film w tytule ma przeważnie śmierć. No Bartkowiak zrobił dwie w sumie adaptacje gier, bo zrobił Duma z The Rockiem i Karlem Urbanem, o ile dobrze pamiętam. Zgadza się. I zrobił właśnie legendę Chun-Li z... Nie pamiętam, jak ta aktorka się nazywa. Ja ją kojarzę ze Smallville, był kiedyś taki serial o Supermanie. Kristen Craig? Coś takiego. W roli Chun-Li? Tak. Kristen Craig. Mam nadzieję, że nie przekręcę. Jeżeli przekręcam, to proszę mnie poprawić. I tak nie przeczytam poprawnie. Ogólnie rzecz biorąc, no oba filmy nie były dobre. To jest właśnie taki przykład, że zajmuje się tym reżyser, który kompletnie nie czuje materiału źródłowego. Nie zna go. Przypuszczam, że w grę to mu tam co najwyżej może pokazał, jak to wygląda. Dosyć taka sławna scena w Dumie była z pierwszej osoby, taka troszkę oddająca grę. Że tak, kiedy Karl Urban idzie z tym po wstrzyknięciu tego serum i idzie tak i strzela rzeczywiście. No. Pamiętam, że dużo osób się zachwycało tą sceną, ja się dziwiłem dlaczego, przecież ona wygląda tragicznie. Ta scena. Mi się, że chodziło o sam aspekt, wiesz, że rzeczywiście przynajmniej w końcu ktoś postarał się robić coś w tym stylu, że rzeczywiście dostaliśmy ten FPP. No tak, ale wiesz, żeby to wiesz, nie wiem, wydaje mi się, że to takie trochę była sztuka dla sztuki, a ta scena moim zdaniem nie była warta tych wszystkich zachwytów, bo gdzieś to przykryło tą taką nijakość tego filmu. Ten film był nijaki, a pamiętam, że wszyscy się zachwycali tą sceną w tamtym czasie. Teraz by się już nią nikt nie zachwycił, bo już te lata minęły i już widać, że po prostu wygląda to słabo. Pamiętam, jakiś czas temu widziałem taki film właśnie Hardcore Henry, który był tylko i wyłącznie nakręcony w pozycji FPP, że tak powiem, głównego bohatera w ogóle nie widzieliśmy. Rzeczywiście to było coś innego, coś fajnego, coś, co rzeczywiście sprawiło, że odświeżyli to, co tam się było. Ale Hardcore Henry było akurat dużo, tam było też takiej praktycznej, a to widać, że ta scena chyba była całkowicie wyrenderowana, tak mi się wydaje. Chyba tak. Więc nie wyszło. No i zresztą te filmy tak naprawdę pogrzebały karierę pana Bartkowiaka, bo on później już chyba nic nie nakręcił. No, zaraz tutaj sprawdzam, bo jestem na stronie, ale przynam ci szczerze, że mimo wszystko cały czas coś się dzieje, bo po Street Fighterze był Maximum Impact, to jest chyba z Van Damme? Nie, Danny Trejo, czyli tak naprawdę bez gwiazd, bo Danny Trejo w roli piątoplanowej. Divine Mercenary i też chyba rzeczywiście nikogo tutaj sensownego nie ma. Powiem szczerze, kręci, bo nawet w tym momencie w 2020 skończył 2 filmy. Jest Divine Mercenary The Reckoning. Na 21 ma preprodukcję do The Big Church Movie. Film, zobaczę, skoro preprodukcja, to pewnie nie będzie jeszcze, nie ma żadnych szczegółów na temat tego filmu. No i na 2022 rok ma też film, jeden, który jest w preprodukcji, więc mimo wszystko jako reżyser, nie jako operator, jako reżyser cały czas tam się dzieje, chociaż miał, nie czarujmy się, miał przerwę 11-letnią, tak? 11-letnią, dobrze mówię? Czy nawet dłuższą? No nie, miał 8 lat przerwy miał pomiędzy Chun-Li a Maximum Impact. No to widzisz, jak go te gry sponiewierały. Znaczy on zaczął dosyć tak, te jego filmy moim zdaniem nigdy nie były jakieś bardzo dobre, ale pamiętam, że ten właśnie Romeo musi umrzeć, czy tam te kilka późniejszych, to były filmy, które przynajmniej nieźle zarabiały w box office, więc on chyba tak liczył, że wiesz, że będzie raczej piął się w szczeblach swojej kariery, a tutaj taki miał mocny spadek, tak? Z tego wszystkiego. Niestety nie było dobrze. Petro pisze, że Mortala to pamiętasz na Pegasusie. Ja na Pegasusie pamiętam Kontrę, taką grę, gdzie teoretycznie Stallone i Schwarzenegger tam sobie piekali dwóch takich bohaterów.
Schwarzenegger był. Tak, rzeczywiście. O, i tu jeszcze dla wszystkich fanów Mortal Kombat na Polsacie w niedzielę. Także w przyszłym tygodniu możecie obejrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliśmy. O, cześć, pozdrawiam Cię, witam Adalet. Jak oceniacie Mortal Kombat? No o Mortalu Kombat gadaliśmy już jakiś czas temu, więc gadamy przez chyba 20 minut, więc możesz przewinąć. O, widzisz, Tomb Raider 2, pisze Dwayne Johnson. Popatrzcie, Dwayne Johnson nas ogląda, stary, także wiesz, to co powiedziałeś o Dumie, to tak chyba musisz, wiesz, odszczekać. Dwayne, przeproś za Duma. Mea culpa, 3 zdrowaśki, 15 razy obejrzysz Botox Patryka Wegi, będzie kara od Bemniona w 2021 roku. No fajnie, że to powiem, ten nowy film z Alicją Vikander według mnie był dosyć ciekawy. Nie był rewelacyjny, ale rzeczywiście był wart obejrzenia. Patrzymy. Ale okej. Znam ludzi, którzy bardzo. Przyznam szczerze, że jak robiłem właśnie, bo na poprzednim kanale mam listę 10 najlepszych filmów na podstawie gier, no to rzeczywiście umieściłem go w filmach wyróżnionych. Nie był że rewelacyjny, ale że był wyróżniony. Pytanie do nas jest jeszcze, do Marcina Armando. Co sądzicie, że ma być adaptacja z Simsów? Prawda? Ja słyszałem, że miała być Tetrisa adaptacja, no ale nie wiem. Przyznam szczerze, że szczęka mi opadła i porysowała parkiet. Jeżeli to ma wyglądać tak, jak na przykład adaptacja gry Statki, którą to no pewnie Ormando też grywałem, ja grywałem w szkole, na lekcjach, kiedy rysowali mi sobie na kartce papieru i żeśmy grali w ten sposób, jeden czteromasztowiec, 2 trójmasztowce i tak dalej, i że ma tak wyglądać jak właśnie ten film, no między innymi z Rianą, to ja powiem dziękuję bardzo, naprawdę powiem tylko tak jak powiedziała Rihanna w tym filmie, mahalo mada, i ja tego nie chcę widzieć, bo to jest taka gra, że trzeba na nowo wymyślić całkowicie sens, pomysł i w tym momencie, jeżeli to zrobisz, no to nie masz żadnych fanów, bo dlaczego idą fani na film na podstawie gry? Idą dlatego, że znają grę, że chcą zobaczyć jakie jest rozwinięcie. Są fani statków? Znaczy, ze statkami to jest inaczej, ponieważ oprócz tego później, że mamy tą grę, to Hasbro, które ma tam Kena, Barbie i tak dalej, oni wypuścili swoją grę tam planszową i to na takiej zasadzie, wiesz, oni w ogóle stwierdzili teraz, że robią swoje własne uniwersum między statkami, Kenem, Barbie i tam wszystko, co tam mają w tej firmie, chyba Mattel chyba tego jest właścicielem, więc to po prostu jak zobaczysz nagle, że wiesz, pewnego dnia Rihanna się potyka z Kenem i Barbie, bo coś tam się dzieje, to się nie zdziw po prostu. No super. Mieliśmy też właśnie takim filmem, powiedzmy, może nie jakąś adaptacją konkretnej gry, ale takim związanym z grami były Piksele, które też pomysł w ogóle na Piksele i to jak ten film jest obraźliwy, to jest po prostu obraźliwy film dla kogokolwiek, kto kiedykolwiek uważał, że gra w cokolwiek, czyli się uważał jakimś tam graczem, to moim zdaniem to jest obraźliwy film, bo przedstawienie graczy tam jest jako... No, nie będę mówił. No to jest film z Adamem Sandlerem, komedia z Adamem Sandlerem, więc... Wiem, ostatnio mówiłem o jego nowym filmie, czyli Hubie ratuje Halloween. Tak, halloweenowy, tak? Dary sobie, naprawdę. Idź, popatrz, jak rośnie trawa albo gotuje się woda w czajniku, będziesz zdrowszy. Bo naprawdę to jest słabo. Jurek Piechota, Kylie Minogue Street Fighter. Tak, wystąpiła w pierwszym Street Fighterze sprzed wielu lat. Będzie krab na polepszenie humoru w piątkowy wieczór. Obejrzyj. Jak już tutaj Ormando mówił, Raul Julia chociażby jest wart obejrzenia, przypomnienia sobie, co tam się z nim rzeczywiście działo. Film jest tak bekowy, że trzeba go obejrzeć. No ten film jest po prostu tak absurdalnie i bekowy, wygląda w ogóle jakby był zrobiony za $5, bo tam kostiumy, to wszystko wygląda jakby było z jakiejś folii spożywczej porobione, ale to jest plus wielki tego filmu. Kojarzycie, czasami na czat tutaj wbija mój przyjaciel filmowiec z Rosji, Sergiej. On właśnie robi filmy, on kocha robić filmy i robi filmy, żeby zrobić. Budżet na przykład $5 albo $50 i on robi filmy. No, jeżeli na przykład na sci-fi wrzucicie sobie filmy typu, nie wiem, 4-głowe spodnie kontra krokodyl z 2 telefonami od Patryka Wegi, to właśnie to jest taki film. Mhm. Tutaj Łukasz zadał mi pytanie, czy oglądałem Pułkownika Kwiatkowskiego lub CK Dezerterów. Oczywiście, że oglądałem. Nie wiem, dlaczego akurat takie pytanie a propos tych, ale jestem wielkim fanem, jeżeli chodzi o polskie filmy, to jestem wielkim fanem Znachora. Uwielbiam film. Proszę bardzo, panie i panowie, jeżeli kojarzycie, Piotr Frączewski i Jerzy Bińczycki, bardzo, bardzo dobre. A miałem akurat tą przyjemność, świętej pamięci w tym momencie już Jerzy Bińczycki, widzieć go w Teatrze imienia Solskiego.
Tak, zdarza mi się chodzić do teatru. Występował bodajże w Pani Dulskiej w roli Dulskiego, czyli tak naprawdę wypowiadał tylko i wyłącznie jedno zdanie za cały film. Zanim przejdę do kolejnego pytania, bo mam właśnie ciekawe, tu mówiłeś wcześniej jak zaczęliśmy o tych Simsach, o bazie fanowskiej, która idzie na film. Ja przyznam szczerze, kiedy szedłem obejrzeć ten film, a mowa oczywiście o Warcrafcie, nie znałem. I przyznam szczerze, jestem pewnie jedną z 2 osób na świecie, które widzę, że masz, które nie grały nigdy w Warcrafta, ale poszedłem z kolegą i dowolnie to włączyłem, co miałem włączyć. Poszedłem z kolegą, z Jasonem, który gra w Warcrafta od pierdyliarda lat, naprawdę, on się wychował na tym. Muszę ci wszystko tłumaczyć. Tak, i sytuacja jest taka. Pytanie do Orlando, co sądzisz o filmowym Warcraftie, bo opinie są różne. Kiedy poszedłem na ten film właśnie, obejrzałem go i ja mówię, Jason, ten film jest do dupy, jest słaby. Ja go po prostu nie czaję, nie rozumiem, o co chodzi z tym, on z tym. On mówi, słuchaj, ja jako fan też pewnych rzeczy nie rozumiem, więc tak naprawdę nie wiem, czy ten film był dla mnie, czy nie, aczkolwiek dużo rzeczy się nie zgadza i tak dalej. Jaka jest twoja? No masz tam film na Blu-rayu, jaka jest twoja optyka na ten temat? Bardzo stracony, bardzo zaprzepaszczony potencjał, bo uważałem, że przed premierą, że doczekamy się nowego, fajnego filmowego uniwersum, ale tak, ten film dla osoby, która nie siedzi w temacie, a ja w temacie się zatrzymałem po pierwszych 3 częściach, czyli nie grałem w tą grę MMO za bardzo, nie grałem w World of Warcraft, grałem w Warcraft 1, 2 i 3, tak. I dla mnie to jest bełkot. Dla osoby, która nie wie, o co chodzi w tym uniwersum, to jest bełkot. Tu nie wiesz kompletnie, kto jest kim, dlaczego i nie wiem, i tak dalej. To jest po prostu scenariuszowy bełkot i takie, po raz kolejny ja tego nie lubię bardzo we współczesnym kinie, że zaczynamy od pierwszego filmu, który ma ci zacząć budować już całe uniwersum. Ja tego bardzo nie lubię, bo najpierw może zróbcie jeden porządny film, a później może rozwijajcie to na jakieś, nie wiem, uniwersa. Nie wiem, nawet Marvel to zrobił dobrze, bo pierwszy Iron Man był filmem, który jakby nie pyknął, w sensie jakby nie powiedzmy, był klapą totalną i Marvel by stwierdził, dobra, nie idziemy w te komiksy, to chociażbyś zrozumiał ten film. Ten film przynajmniej był jakiś kompetentny jako historia. Broniłby się jako sam z siebie, tak. Po prostu był porządnym filmem, tam powiedzmy akcji, tak? Później dopiero zaczęło to być rozbudowywane, tak? No ale to jest właśnie, no tak jak mówię, to jest bełko, to można wyrzucić do śmietnika moim zdaniem, bo to okej, wizualnie, on jest dziwny wizualnie. Dużo osób miało problem z tym filmem wizualnie, że jest taki, że z jednej strony te ludzkie postacie są takie no, ludzkie, ubrane w takie dziwne, te ich kostiumy były takie dosyć plastikowe, że tak powiem, ale orkowie na ich tle byli tacy troszkę jakby, wiesz, jak ten orki spotykały się z tymi ludźmi, to był taki troszkę dysonans, że te postacie orków nie były takie jakby były trochę obok tych ludzkich bohaterów, tak? Ale też dużo osób na przykład uważa, że akurat to wizualnie im się podoba, bo faktycznie te postacie gdzieś tam są oddane dosyć dobrze, jeżeli chodzi o grę, tak? To jak wyglądają postacie w grze i tutaj w filmie, jest to gdzieś tam dobrze oddane, ale tak jak mówię, no scenariuszowo to jest po prostu taki bałagan, że ja się nie dziwię, że nie wiedziałeś kto z kim i dlaczego i że twój kolega, który w to gra, też nie wiedział, no to tym bardziej. No wiesz, no sytuacja była taka, że tak jak mówisz, jeżeli ten film by się bronił tylko jako film, a nie na zasadzie, że popatrzcie, ten facet jest ważny, bo on dopiero wchodzi w 5. część i tak dalej, to już byłoby dla mnie w porządku, no ale nawet dla mnie jako film nawet się niestety nie bronił. Dobrze. Straszny bałagan ten film, a liczyłem na niego, że gdzieś tam tak? Kolejne pytanie do ciebie, jaka była pierwsza ekranizacja gry, jaką widziałeś w kinie? Super Mario Bros. Z Bobem Hoskinsem. Super Mario Bros. Dla tych, którzy nie wiedzieli, panie i panowie, Joe Leguizamo, Bob Hoskins oraz w roli czarnego charakteru nadworny czarny charakter w tamtym czasie, czyli Dennis Hopper. Tak, jako też koszmarny film i Gumbasy, jakby żeśmy mieli, przyznam szczerze, że to były czasy, kiedy jeszcze kupowałem gazetę, taka piękna była gazeta, wychodziła co 2 tygodnie bodajże, Brawo. Ja wtedy byłem chyba w 7. albo 8. klasie podstawówki i rzeczywiście to było coś strasznego, coś tragicznego oglądać ten film, chociaż wtedy to było coś innego mimo wszystko. Ale powiem ci, że ja sobie go przypominałem jakiś czas temu, parę lat temu i on ma zadziwiająco ładnie zrobiony ten podziemny świat.
Scenografia cała wygląda ładnie, tak? Ta, wiesz, to miasto, takie trochę cyberpunkowe, nie? Takie industrialne, taki cyberpunk trochę z takim steampunkiem połączony, takie, naprawdę to robiło wrażenie, kurczę, tam musieli kupę pieniędzy włożyć w same te tła. No ale film, no to... Ale jeżeli popatrzysz, to akurat wtedy w tamtym okresie mnóstwo takich filmów wyszło, bo ja sobie przypominam, może niekoniecznie z tematu, ale było Tank Girl też i przede wszystkim film na podstawie gry, na której ja się również wychowałem, zapewne ty, czyli jak myśmy to wtedy mówili, Double Dragon. Czyli The Double Dragon. Tutaj wspomniane na czacie jest, widzę, że Chris wspomina, że Marka Dacascosa uwielbia za rolę tylko dla najlepszych, on the best. Świetny film, naprawdę. Capoeira do dzisiaj mnie fascynuje, ale tam właśnie Mark Dacascos pojawił się w tym filmie i w roli czarnego charakteru, wtedy jeszcze bardzo mało znany aktor, Robert Patrick, którego później pamiętacie pewnie oczywiście z płynnego Terminatora w drugiej części tegoż właśnie filmu. I te wszystkie filmy tak naprawdę, jak popatrzysz, miały taki postapokaliptyczny klimat, że tak powiem, co nie? Także to w ten sposób to oczywiście było. Tutaj patrzymy, Madame Perfumella, w ogóle Madame Perfumella tutaj pyta, ale to jest nasza, że tak powiem, znawczyni gier. Ona oprócz tego, że interesuje się, jak łatwo się domyśleć, perfumami, to gry to też jest rzeczywiście jej broszka. A co z filmem Uncharted na podstawie gry? Będzie? Będzie. Kręci. Będzie. Pan Tom Holland gra główną rolę, co jest dosyć kontrowersyjne, bo postać w grze Uncharted no nie przypomina Toma Hollanda. Ale inna, starsza. Troszkę inne podejście, że to ma być trochę młodsza wersja Nathana Drake'a. Tak, i wrzuca czasem Tom Holland na swojego Instagrama tam zdjęcia z planu. Partneruje mu Mark Wahlberg, za którym osobiście nie przepadam, no ale dobra. I oczywiście również pojawia się, panie i panowie, Antonio, ten jeden Banderas. A tak, będzie Antonio Banderas, no to pewnie będzie. W każdym razie przez wiele lat, bo ta adaptacja bardzo długo była gdzieś tam wstrzymywana i tak zapowiadali, że będzie, później wstrzymywali, tam reżyserów chyba nie wiem ilu odeszło od tej produkcji, ze 3 chyba, czy 4 przez te lata, wszystkie. I co ciekawe, Mark Wahlberg miał grać główną rolę, a teraz będzie grał on mentora Nathana Drake'a, czyli właśnie Toma Hollanda. No więc tutaj tak śmiesznie, że się to zmieniło. Po prostu już tyle czasu musieli czekać na zrobienie tego filmu, że już Mark Wahlberg się zrobił za stary, żeby grać. To jest w końcu dobre, bo ja tak pamiętam, że akurat inna gra, na którą ja osobiście czekam, chciałbym zobaczyć w końcu, czyli Kyle Lynch, też utknęła, że tak powiem, w fazie robienia. Pamiętam, że pewnego czasu nawet w jedną z 2 głównych ról oczywiście był podłączony Bruce Willis. Tak, a drugim Jamie Foxx. No i w tym momencie się nie dzieje nic, no naprawdę, nie ma... To upadło. Wiesz, też ta marka jakby jako gra upadła, tak? Wyszły 2 właściwie gry i to już lata temu. To wszystko, nie ma nic, że on nie kuli póki było gorąco, także w tym momencie jest kiszka, krótko mówiąc. O, dokładnie. Więc zobaczymy. Słuchaj, wiemy, że filmowsko się dzieje i różnie jest z tymi jakościowymi, a ja byś tak mógł na przykład podać 10, powiedzmy 5 filmów, tudzież seriali, które ty widziałeś na podstawie gier i które według ciebie są po prostu top najlepszymi takich innych względów, czy to względy sentymentalne, czy jakościowe, czy na przykład bardzo dobre odwzorowanie gry, klimatu, czy jakiś inny powód. To co by to miało być? Jakbyś miał taką topkę nam tutaj przedstawić? No dobrze, wiesz co, jakbym miał taką topkę przedstawić, no to powiedzieliśmy już o Mortal Kombat i on jest w dużej mierze z sentymentu, ale ja nadal uważam, że jak oglądam ten film, to się na nim dobrze bawię. Nie mam takiego uczucia, że no może kiedyś to było fajne, ale teraz to już nie za bardzo, ale ten pierwszy Mortal Kombat z 90 mi się bardzo podoba, 5. Bardzo mi się podoba pierwszy Silent Hill, uważam, że też jeden z lepszych. Bardzo dobry film, fajny klimat. I patrz, i jak to jest z tymi adaptacjami gier, że jak robią dobrą pierwszą część, to później druga wychodzi słabo. Tak samo jest Mortal Kombat. No przecież Mortal Kombat 95, a później to unicestwienie, no to jest tragedia. No i tak samo było z Silent Hillem, które pierwszą część miało bardzo dobrą, a Apokalipsa chyba ta druga miała podtytuł. Była tragedią, no jest tragedią, ale możecie sobie na Netflixie obejrzeć, bo widziałem, że... Pamiętam, że 2 też trafiła na listę 10 filmów, najgorszych filmów minionego roku, bodajże chyba z
15 000 lat temu, że po prostu tego się nie dało oglądać. Wizualnie to wyglądało nawet zabawnie, ale nic poza tym tam w tym filmie się nie zgadzało, nic, absolutnie nic. O ile jedynka, tak jak mówiłeś, miała klimat, to wyglądało, nawet ten Sean Bean, który grał męża i tam pojawił się przez chwilę chociażby, ale ten aspekt, to wyglądało sensownie. Cały czas pojawiający się popiół, czy tam dym, mgła, jak to woli, to wyglądało rzeczywiście super fajnie i było straszne. Klimat był niesamowity. No a tutaj ta dwójka to po prostu, mimo że jakie założenie dwójki, więcej, mocniej, lepiej, czyli większy budżet, ciekawiej, a tutaj tak jakby oni nie odrobili lekcji, nagle stwierdzili, że my nie będziemy robić lepszych filmów, my nie damy lepszą obsadę, my nie popracujemy, co mnie najbardziej denerwuje, żeby nie powiedzieć wkurwia, no to fakt, że nie popracowali nad scenariuszami i to jest beznadziejne, bo jak mówiłem to wiele razy, powtórzę po raz 5000 raz, jak mówił Alfred Hitchcock, jak masz dobry scenariusz, możesz zrobić albo dobry, albo zły film. Jak masz zły scenariusz, dobrego filmu nie nakręcisz. I tutaj to było na zasadzie, że okej, to szybko, mimo że te filmy tak szybko jeden po drugim nie wychodziły, ale jak popatrzysz na właśnie Silent Hill 2, no nie było już rewelacyjnie. Nawet Street Fighter 2 nie było rewelacyjnie. Mortal Kombat również. To cały czas jest przynajmniej, chciałbym powiedzieć średnie, ale to nawet średnie nie jest. No nie, słabiutki. Zwłaszcza, że tutaj też, bo przy pierwszym Silent Hillu pamiętam, że to był taki francuski chyba reżyser Gens, jakoś on tak się chyba... Gans? Aż nawet nie pamiętam, ale sprawdzę tak. On był dużym fanem gry i widać, on nie zrobił stricte adaptacji żadnej części. On trochę wymieszał wątki z różnych gier z tego cyklu i wyszło mu to moim zdaniem fajnie i takie właśnie przekładanie tych gier 1 do 1 też widać, że nie jest chyba do końca dobrym pomysłem. Zresztą chyba nie wiem, czy jest w ogóle taka adaptacja, która stricte by przełożyła 1 do 1 grę. Nie wiem, może Mortal Kombat jest taką, ale Mortal Kombat jest nawalanką, więc ciężko powiedzieć, czy to było 1 do 1 przełożone. Ale właśnie Silent Hill, ta druga część Revelation, ona była już stricte oparta na trzeciej grze, chociaż tam też się oczywiście wątki nie zmieniały. Więc takie dwa, które mi się najbardziej osobiście podobają i powiem ci tak, to jest troszkę takie na siłę, no bo na przykład w porządku filmem był Książę Persji, Piaski Czasu z Jake'em Gyllenhaalem. Tak, ale rzeczywiście. to po prostu w porządku film, to był po prostu taki film, który po prostu z popcornem sobie możesz obejrzeć, ale to nie było nic wybitnego, choć pamiętam, że bo to chyba Disney robił, prawda? To przez Disney. Tak, chyba tak, tam się wydaje. Tam budżet faktycznie było widać. Dużym sentymentem darzę na przykład Tomb Raidery z Angeliną Jolie, ale to też nie są dobre filmy, tak? Ale dużym sentymentem zarówno pierwszą, jak i drugą część. I dużo osób powie, że pewnie ta nowa wersja z Alicia Vikander jest lepsza, a ja twierdzę, że wcale nie, że mi się podoba bardziej ta z Angeliną Jolie niż z Alicia Vikander. No ale oczywiście... nie wiem, no wydaje mi się, że w ogóle Angelina Jolie była stworzona do tej roli w tamtym okresie, wydaje mi się, że ona po prostu jak ogłosili, że ona będzie Larą Croft, to ja powiedziałem, no przecież nikt inny na świecie nie może grać Lary Croft. Oczywiście. Słuchaj, tak jeszcze tylko napomnę do Silent Hill, Christoph Gans, rzeczywiście zgadza się, Silent Hill. Ja również go kocham i uwielbiam, taki film nakręcił, już powiem w którym roku, w 2001 Le Pacte de Loup, czyli Berterstwo Wilków, z rzeczonym wcześniej Markiem Dacascosem również. I dobra wiadomość dla nas, czyli dla fanów, jest, że w tym momencie trwają prace preprodukcyjne do nowego filmu Silent Hill, którego reżyserem właśnie będzie Christoph Gans. Na razie nie ma podanej daty. To jest takie, wiesz, na 100% klepnięte, bo on kiedyś mówił, że on by chciał wrócić, bo on jest właśnie tak zapatrzony w tą markę i w ogóle, ale nie wiem, czy to tak... wiesz, jest na zasadzie, że już faktycznie jest to klepnięte, bo jak nawet sobie patrzyłem na chociażby nadchodzące jakieś filmy, tak, no to jest bardzo dużo tytułów, które gdzieś tam kiedyś były zapowiadane, ale czy one dojdą wszystkie do skutku, to tak szczerze jak patrzę na tą listę, to wątpię, że w ogóle pewnie połowa nawet nie będzie zrealizowana w najbliższym czasie. Ale to tak jak mówię, no tak jeżeli chodzi o te moje ulubione, to te bym wymienił, no bo reszta to są takie sobie filmy, po prostu niezłe filmy powiedzmy, no albo to są już poniżej średniej filmy, no całą oddzielną kategorię i pewnie sobie też chwilę poświęcimy na sławetnego Uwe Bolla, który był po prostu...
Ja nie wiem, kto mu dawał pieniądze, tam jakieś pranie brudnych pieniędzy mi się wydaje, że się odbywało, bo nawet patrząc na to, ile te filmy zarabiały, no to jest po prostu, ja nie wiem, że ktokolwiek chciał w to iść, ale co ciekawe, Uwe Boll musiał mieć pieniądze, bo Uwe Boll zawsze potrafił zatrudnić znanych aktorów, no prawie zawsze, ale często u niego grywali naprawdę znani aktorzy w tych kiepskich filmach. Zgadza się. No, wiadomo jak jest. Słuchaj, Jurek Piechota, muszę iść zmykać, spać do jutra. Cześć Jurku, na razie, miłej nocy. Obejrzy sobie jutro z odtworzenia. Wiadomo, oczywiście będzie dostępny. X-Men, dobra, X-Menów się nie ruszymy. O, proszę bardzo. I Alicja i Angelina, super babki, oczywiście, że tak, dobre aktorki. Nie znam ich, ale spoko. Ale tutaj chciałbym poznać. Tutaj jest film czekam na Splinter Cell z Tomem Hardym, a tu Zonk. O, to też już taki temat sprzed iluś lat, pamiętam, że miał być taki film właśnie, tak, Splinter Cell z Tomem Hardy. Teraz Tom Hardy będzie Bondem podobno, tak? Znaczy na temat Bonda to są różne rzeczy, gdyż bookmacherzy biorą zakłady i kilka osób rzeczywiście jest, między innymi Tom Hardy, między innymi jest Idris Elba, czyli Heimdall jest zapowiadany jako James Bond. Zobaczymy. Nawet było, że Kopernik też była kobietą, czyli kobieta jakaś też ponoć ma się pojawić, bo James Bond, czyli 007 to nie jest nazwisko, tylko to jest kryptonim, pseudonim, więc możliwe, że będzie na przykład Jamie Bond i będzie kobieta, więc opcji jest różnych. Chociaż wczoraj jechałem autem i w radiu powiedzieli, czyli musiała być to prawda, bo w radiu powiedzieli, że pani producent z tej włoskiej rodziny, ta co posiada prawa tam... Barbara Broccoli. Tak, powiedziała, że nie, kobieta nie będzie. No to rzeczywiście... I mówili to w radiu, więc na pewno powiedzieli prawdę. Więc zobaczymy, tutaj jest Uwe Boll, krytyków na ring zapraszał. Słuchaj, może było tak, że Uwe Boll tak samo robił film na przykład jak Patryk Wega, czyli za swoje. Miał swoje własne jakieś tam źródła, nie musiał iść na przykład do PiS-u czy jakiejś wytwórni i tyle. On właśnie jakieś dotacje dostawał chyba od niemieckiego rządu. Wydaje mi się, że to po prostu wał był jakiś mocny. Bo on tam właśnie chodziło o to, że dlaczego on przestał kręcić filmy, bo mu przestali dawać te dotacje. Aż sprawdzę, wiesz, bo strach byłoby, jakby się okazało, że on coś będzie kręcił, aż bym się bał. Może coś kręcił, ale już na pewno nie adaptację gier. No, na razie od 2016 roku jest posłucha i niech tak zostanie na razie, panie i panowie, bo przy okazji jesteśmy zdrowsi. A propos właśnie tego, co tutaj ktoś napisał, że zapraszał krytyków na ring, to faktycznie była taka sytuacja, że on zaprosił krytyków na ring i zresztą te walki zostały wykorzystane w jednym z jego filmów w Postalu, w adaptacji do gry Postal. Proszę bardzo. Jest on walczy faktycznie, bije na ringu jakiegoś biednego krytyka filmowego. Nie wiem, to troszkę mi się to ustawką mi śmierdziało, no ale no, wiesz, ten krytyk musiał podpisać jakieś papiery, skoro się pojawił normalnie w filmie, więc to nie było tak na zasadzie. Ale akurat Postal jako adaptacja to chyba jest jego najlepsza adaptacja gry, bo nie wiem, czy grałeś kiedykolwiek w Postala, albo widziałeś, o co chodzi w grze Postal. Grałem w Postala, ale to było 100 000 lat temu. No ale wiesz, że tam ogólnie o nic nie chodzi. Tam chodziłeś kolesiem i po prostu robiłeś przełazić. Tak. No i ta adaptacja tego mu nawet wyszła. Tam jest. To już nawet tak. I bardzo ładnie. Dobra, wróćmy do listy twoich najfajniejszych filmów. Co byś tam jeszcze dorzucił? Masz coś jeszcze na swojej liście? Tutaj może kogoś zaskoczę. Jeszcze wrzucę taki jeden film, który to też jest film sentymentalny, o którym dużo myślałem swego czasu, a mianowicie Dead or Alive. DOA? DOA. Tak. To też jest taki film. Też go gdzieś tam mam na półce. No tak, no to czyli go pewnie widziałeś. Dodawali za darmo do botoksu Patryka Wegi, to wziąłem. Ten film nie ogląda się przyjemnie. Ogląda się, no jak najbardziej, rzeczywiście bardzo. Obsada jest tyle pięknych kobiet tam jest, że ciężko, żeby się nie oglądało przyjemnie. Zabrzmi trochę jak zabrzmi, nie powiem słowa, jak to zabrzmi, gdyż wiadomo, kto nas słucha. No, ale rzeczywiście, przynajmniej w tym aspekcie jest dobrze, jest ciekawie, co nie? Tak. Aczkolwiek powiem szczerze, ja nie umieściłem go na liście najlepszych filmów. Wydaje mi się, że aż tak dobry nie jest. To jest chłam, ale na niego się dobrze patrzy. Jak najbardziej, oczywiście, że tak. Madame Perfumella, pozdrawiamy. Pozdrawiamy, oczywiście. Oczywiście.
Co tam jeszcze masz? Co tam jeszcze na twoją listę? Tutaj to musiałbym ci wciskać jakieś filmy, bo tak jak patrzę na tą listę, to ja to wszystko gdzieś tam prędzej czy później oglądałem, bo zawsze cię przeliczę na to, że będzie dobrze. Słuchaj, zapytam cię o dwa filmy, które pojawiły się na mojej liście, o których nawet dzisiaj jeszcze nie wspomnieliśmy. Dobra. Jeden z nich to jest film z 2005 roku, animacja. Poczekaj. Bo chodzi ci też o animowane? Tak. Aha, no dobra, no to pewnie masz tego, ojejku, z 2005? 2005, tak. Final Fantasy VII Advent Children. O, Advent Children jest tak ładnie, no teraz troszkę się może... Jest pięknym filmem, naprawdę. Tak, ale jest bez sensu, ale jest piękny. Ale naprawdę jest to zrobione... Tego filmu? Proszę? Wiesz, o co chodzi w fabule tego filmu? Bo ja do tej pory nie wiem. Przyznam szczerze, że nie bardzo. To z 2005 roku film jak najbardziej. Japoński film dwójki reżyserów. I rzeczywiście to jest film, który jest naprawdę chyba zrobiony dlatego, żeby zrobić piękny film, a niekoniecznie musimy wiedzieć, o co chodzi. Ale dla fanów to jest akurat bardzo kultowa marka Final Fantasy, zwłaszcza... Oczywiście, że tak. Więc dla osób, które tyle lat czekały na jakąś tam, powiedzmy, no bo to jest kontynuacja tej historii z gry, no to myślę, że no to był swego czasu duży zawód. Ale on wyglądał, sceny akcji tam po prostu wymiatają do tej pory. No ale Japończycy to umieją w to. Mają to. W kolejnym filmie właśnie, który tu miałem na liście, to jest właśnie The Spirits Within z 2001 roku, też Final Fantasy, tak? Jedna z największych klap finansowych. Niestety nie zawsze artyzm idzie pod rękę z zarobionymi pieniędzurami. I słuchaj, wrócimy do tematu serii, którą poruszyliśmy już wcześniej, aczkolwiek nie powiedzieliśmy o tym filmie. Street Fighter 2 The Animated Movie z 1994 roku. O anime ci chodzi? O anime mi chodzi, jak najbardziej. To jest film, który, no jak łatwo się domyśleć, powstał jeszcze przed. Akurat Street Fighter? Nie przed, tylko tak naprawdę równo niemalże, bo potem jeszcze był Assassin's Fist, jakieś tam były takie inne rzeczy, ale sprawdzałem i wśród, no według mnie też, ale wśród wielu właśnie krytyków i fanów gier jest to uznawane za najlepszy film na podstawie gry, bo jeżeli chodzi o kreskę, jest wierny tym, co się dzieje, postacie również, ale jeżeli chodzi o samo rozbudowanie fabuły, o same postacie, to kim one są, co one robią, co mają do zrobienia, to rzeczywiście to bardzo fajnie rzeczywiście to jest zrobione. No wiadomo oczywiście, że nie będę też czytał żadnych nazwisk, bo pewnie nazwisko Kuirushimitsu jako Ryu niekoniecznie nam cokolwiek powie, ale rzeczywiście film naprawdę piękny. Tutaj widzę, że tych Street Fighterów było mnóstwo, tak, zgadza się oczywiście, tutaj jakieś wszedłem na IMDb i tego tu jest od groma, ale tak. To jest taki film bardzo nieoczywisty, bo no wiadomo, mówimy o grze, no to wszyscy o Angry Birds powiem, to ktoś powie tam jeszcze, no jak mówiłeś, Resident Evil, Silent Hill, czy Sonic, ale rzeczywiście tutaj to akurat nie. Gro osób, przyznam szczerze, z którymi rozmawiałem, nie kojarzą tego filmu w ogóle. Ja kojarzę scenę pod prysznicem z tego filmu. Kojarzysz? Nie przypominam sobie, to było już dawno temu, kiedy ten film widziałem. Ta scena mi zapadła jakoś w pamięć. W każdym razie tak, ale też podobną adaptacją, choć słabszą dużo niż ta od Street Fightera, była Tekken, też na podstawie... Pamiętam, tutaj ktoś na czacie poruszał właśnie temat Tekkena rzeczywiście. Tak, i dostał adaptację taką animowaną, taką anime i dostał też adaptację normalnie filmową. Film aktorski, tak. Nie znajdę w tym momencie. Notabene, ale miał. Ale z takich na przykład nieoczywistych adaptacji, jak już tak, bo wiesz, ja pomyślałem, że my tu o Hollywood tylko gadamy, a ty mnie tutaj animowanymi rzeczami, anime zaskakujesz. A ja takiego gołotnika ci zasadziłem. Tak, to ja cię zaskoczę. Nie wiem, czy słyszałeś o takim filmie na podstawie gry od Nintendo, a mianowicie najpierw ci powiem, kto jest reżyserem tego filmu.
czyli Takeshi Miike. O, to wszystko wyjaśnia. I to jest Ace Attorney. I uważam, że to jest najlepsza adaptacja gry w ogóle. Ace Attorney, przyznam szczerze, że nie kojarzę w ogóle. Oczywiście film. Oczywiście. To nie jest anime, drodzy widzowie, nie bójcie się, jeżeli jesteście uczuleni na duże krowie oczy rysowane, ale jeżeli będziecie mieli gdzieś możliwość zobaczenia Ace Attorney, to uważam, to jest w ogóle film, jeżeli ktoś lubi filmy takie, wiesz, sądowe, to jest, głównym bohaterem jest adwokat. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę, że jest to japoński film i jest tam dużo rzeczy właśnie wyciągniętych z gry i jest ona taka bardzo przesadzona, że tak powiem. Tam wiesz, jak ktoś, nie wiem, sprzeciw jakiś daje w sądzie, to oczywiście wystawia palec i objection! I wiesz, i krzyczy dużo i tak dalej, ale uważam, że to jest świetny film, zresztą reżyser, już uważam, że sama postać tego reżysera powinna was zachęcić do tego, żeby ten film sobie zobaczyć, więc Ace Attorney, jeżeli chodzi o taką stricte adaptację, najlepszą adaptację, to jest to właśnie japoński film. Oczywiście bardzo, bardzo, tak patrzę na jego filmografię, to jego filmografia, panie i panowie, to się rozpięta jest na ostatnie 30 lat, więc rzeczywiście człowiek jest w tym od dłuższego czasu, dokładnie wie, jak to się. Tutaj tylko odpowiem Łukaszowi, myślałem, że zapyta o CK Zerter Kwiatkowskiego. Nie, no to według mnie są bardzo dobre filmy, a dodatkowo przyznam szczerze, że bardzo mnie to cieszy, gdyż CK Dezerterzy byli, przynajmniej jedna część była kręcona w Tarnowie, na dworcu w Tarnowie. Chodzi o tą scenę, kiedy dezerterzy grają sobie w karty i koń ma skręt kiszek bodajże. Także to było. A potem Złoto Dezerterów też było kręcone na dworcu w Tarnowie, ale już wiele, wiele lat później. Dworzec w Tarnowie bardzo zacny. Chyba, filmowo. Także Marek Konrad oczywiście bardzo dobry aktor, rewelacyjny, obchodzi bodajże dzisiaj 70. urodziny, jeżeli mnie pamięć nie myli, albo obchodził wczoraj. Także Panie Marku, pana zdrowie, co prawda nie wino z pana winiarni, ale dobra herbatka. No niech z tym winem, bo... No, wiesz, on tam z winy nie musi. Sędzia, tak, Sędzia też dobry film, ale to akurat nie o to chodzi. No i słuchaj, to były filmy, które ci się najbardziej podobały, które zrobiły na tobie największe wrażenie. Przejdźmy w końcu do tego naszego ulubionego, bardziej nieszczęsnego Uwe Bolla, bo może nie tylko do Uwe Bolla, ale ogólnie do filmowych gniotów, bo tego jest od groma, niestety od groma, bo jeżeli na przykład przyjmiemy jakiekolwiek inne filmy, no to powiedzmy, jeżeli na 5 dobrych filmów przypada jeden słaby, to mi się wydaje, że jest odwrotnie, że to rzeczywiście zmienia się, bo no nie czarujmy się, wiele lat było tak, że tak samo jak mówię zresztą w komiksie, jeżeli pamiętacie na przykład Spider-Many z lat 70. czy Hulka, w którym Lou Ferrigno występował, no to filmy komiksowe to były delikatnie mówiąc słabe i w tym momencie nie obrażam nikogo. I tak samo było przez długi okres czasu właśnie z filmami na podstawie gier, no już wcześniej rzeczony ten... No i tego było też, niespecjalnie tego było i tak zastanawiam się, no wiadomo, tak jak mówisz, twórcy musieli dojrzeć, musiało się pojawić kilka osób. Chris, nie mówiliśmy jeszcze o Need for Speed, do tego też niestety dojdziemy, bo Need for Speed też nie był niestety cudownym filmem. No nie. Ale właśnie jak myślisz, jaka twoja optyka na temat tych słabych, cienkich filmów, czy to się zmieni, czy będziemy w końcu mieć dopracowane scenariusze, postacie, czy to będą rzeczywiście, to co, nie czarujmy się, czy to mają być filmy dla fanów, bo jeżeli, i też tak jak mówię przy okazji Warcrafta, to nie może być tylko i wyłącznie film osadzony w realiu, który tylko i wyłącznie fan ogarnie, bo Hollywood i wszelkiego rodzaju, no może poza Japończykami, bo oni rzeczywiście mają swoje klimaty, ale nie robi filmu dlatego, żeby je zrobić. Takie czasy, kiedy Brian De Palma, Martin Scorsese czy Polański zaczynali w latach 70. i robili filmy, bo były rzeczywiście dobre, ciekawe pomysły, a niekoniecznie chodziło o kasę, to Synewraty Pana Hawranek, nie ma szans. I w tym momencie teraz film musi zarobić kasę, więc oprócz tego, że będzie tylko dla fanów, musi być również dla szerszej publiczności, dla zwykłego lejka, takiego jak ja czy Przemek. Jak myślisz, czy w końcu doczekamy się, że dostaniemy nie na przykład 1, 2 od Wielkiego Dzwonu dobre filmy, tylko że nagle będzie cała seria, tak jak pociągnął powiedzmy Marvel z tymi wszystkimi filmami. Czy w końcu nadejszła wiekopomna chwila, kiedy filmy na podstawie gier wejszły na piedestał?
To może Disney musi kupić jakąś firmę i wtedy może będzie stawać. Tak to szczerze, no wiesz, najlepsze jest to, że chyba najlepiej wyszły te filmy, które gdzieś troszkę się wstydziły reklamować się jako adaptacje gier. Tak jak patrzę na tą listę, no bo czy ktoś tak na dobre kojarzy, że Detektyw Pikachu to jest na podstawie jakiejś gry? No okej, Pokemony są ogólnie w świadomości, tak? Choć moja córka nie wie, że to są gry. Moja córka wie, że są kreskówki. Dla niej widzisz, no też. kreskówki, a nie, wiesz, jakieś gry, tak? Zwłaszcza na Game Boya, jakbym jej pokazał, jak na Game Boyu kiedyś grałem, to przecież by się załamała. Game Boy, kto pamięta Game Boya albo Game Geara, panie i panowie, to wpiszcie na czasie jestem. Ja byłem team Game Boy, ale właśnie miałem kolegę, który miał Game Geara, ale szczerze, no wyglądały ładniej gry, ale po prostu były słabsze gry na niego, moim zdaniem. Ja się zatrzymałem na etapie jajeczek, czyli bardzo fajna radziecka gra. No to zresztą też podróbka Nintendo, to była... Oczywiście, że tak, jak większość rzeczy, które wtedy wychodziły ze Związku Radzieckiego. Tak, tylko że akurat to była chińska chyba podróbka, a nie tam radziecka w tamtym czasie. Ale na przykład, czy kojarzysz film z 2018 roku Rampage z The Rockiem? Jest z nami The Rock, więc... Na razie tak, o takiej ogromniastej, wielkiej małpce. No to jest adaptacja gry. To jeżeli pamięć mnie nie myli, to też jest nasz ulubieniec, czyli Uwe. Zgadza się? Nie. Uwe Boll też zrobił film o tytule Rampage, ale to nie był... To nie było to, tak. To nie był ten film. Nie pamiętam, jak to się tam po polsku nazywała, jakaś pewnie, nie wiem, Zwierzęca Furia albo coś takiego, bo to u nas w Polsce tak się tłumaczy te tytuły. Ale to był film sprzed 2 lat z The Rockiem, była taka właśnie małpka, którą wychowywał The Rock i tam jakieś były eksperymenty, one zaczęły rosnąć, tam jeszcze nie tylko małpka urosła, ale też jeszcze kilka innych zwierzaków i one tam oczywiście na końcu rozwalały miasto i The Rock musiał tam pozamiatać. No to jest adaptacja gry, bardzo starej, takiej automatowej, gdzie właśnie chodziło się z takimi, wiesz, na zasadzie troszkę, że grasz w Godzillę, która niszczy miasto, tak, albo tam, no tak było. Więc i nikt tego nie reklamował na zasadzie, że to jest gra. Okej, kto miał wiedzieć, kto był bardziej w temacie, wiedział, ale tak dla takiego przeciętnego widza to nikt tego, to był po prostu kolejny film z The Rockiem, tak? No, więc tego typu rzeczy wydaje mi się, że lepiej wychodzą. A jeżeli chodzi o te złe rzeczy, no to tutaj ta cała filmografia właściwie Uwe Bolla, no te filmy są jeden od drugiego coraz gorsze moim zdaniem. Złe albo bardzo złe. Tak, no ale tam ani budżetu nie było, ani właśnie nie było scenariusza, no przecież jak sobie przypomnę na przykład taki Blood Rain, to akurat wyszło chyba kilka części tego, to tam na przykład tam akurat główną rolę gra pani, która gra też w Terminatorze 3, tą panią Terminator złą, Loken? Christiana Loken. Tak, tam grała ona główną rolę, ale tam na przykład pamiętam, że Ben Kingsley grał, w ogóle Ben Kingsley u tego... Ben Kingsley, panie panowie, czujecie? Gandhi. Tak, Ben Kingsley, no Billy Zane to akurat dobra, Billy Zane to jest poziom aktora, który mógł grać u Uwe Bolla, ale Ben Kingsley tak grał u niego... Christian Slater też się pojawił. Christian Slater był w Alone in the Dark, tak. No to też straszny film. Christian Slater w za dużym prochowcu biegający, to myślałem zawsze, że on się potknie o ten prochowiec. W adaptacji Dungeon Siege grał Jason Statham. W ogóle. Jason Statham, panowie. Ja tutaj właśnie tak patrzę na swoją listę 10 największych badziewi i powiem szczerze, że to się w większości pokrywa niestety, więc chyba nie jesteś odosobniony, bo... Dwie adaptacje Hitmana, jedna gorsza od drugiej. W ogóle kto pomyślał, żeby Timothy Olyphant był Hitmanem, łysym kolesiem, w ogóle obcięty na łyso, on wygląda jak Bobasa, którego się chce przytulić, a nie... Ja przyznam ci szczerze, że byłem jednym z tych fanów, bo ja akurat w Hitmana grałem od początku i pierwsza gra naprawdę niesamowita. Wiesz, co najbardziej mnie wkurzało, jeżeli grałeś tą grę? Że nie było w ogóle zapisów. I pamiętam, jedna z ostatnich planż, idę przez 45 minut, idę i mnie ciachnęli, musiałem to jeszcze powtarzać wszystko, a rzeczywiście była bardzo trudna. Ale byłem jednym z tych osób, które mówiliśmy, bo facet, który podkładał głos pod Hitmana,
w grze również był aktorem. Mówimy, dajcie jego, my znamy głos, jest jego w ogóle wygląd Hitmana jest wzorowany również na nim. My to kojarzymy, my to znamy, więc dajcie nam jego. To oni stwierdzili nie, że nie. Tam nawet pewnego czasu poszła pogłoska była, że właśnie w pewnym momencie miał tam być zarówno Statham, był podłączony pod projekt, a później był Diesel. Mówię, Diesel nie ma szans, bo Diesel jest za duży. Bo Hitman to jest po prostu, to nie jest napakowany brysio, to jest rzeczywiście udzielec. Statham byłby świetny, bo Statham był wtedy świeżo po transporterze. I on naprawdę pasował. Dawali każdego łysego aktora, jaki wpadł do głowy. Oczywiście. I rzeczywiście to wyszło co najwyżej słabo, żeby nie powiedzieć beznadziejnie. Aktora nie łysego, który jak go obcięli na łyso, czy tam, nie wiem, czy go obcięli, czy mu założyli jakąś tam, wiesz, protezę na tą czachę. Łysą perukę, tak. Ale wygląda po prostu, on zawsze mi wyglądał komicznie. Sporo później była kolejna próba adaptacji tego, to też pamiętam, tam akurat główny aktor nie był jakiś znany, ale on znowu wyglądał jak taki ruski zakapior, którego na łyso obcięli. No raczej. Gdzieś tam nie do końca pasował, no ale tak, no to akurat Hitman... I tak jak mówisz, na przykład, no Hitman raczej ci się kojarzy, no to był, wiesz, to była gra, która polegała bardziej na tym, żeby gdzieś tam się skradać i tak dalej, a nie, że wybiegało się z karabinem i strzelało do wszystkich, ale w tych filmach tak w sumie Hitman został przedstawiony, że on tam wie, 2 pistolety w dłoniach, wchodzi do pomieszczenia, obkręca się 50 razy i wiesz, i do wszystkich strzela, tak? Nie wiem, tak jak właśnie dopiero co mówiłem o tym Batmanie interaktywnym, to też była przecież w Hitmanie w wielu częściach, była na przykład szansa skończenia misji na wiele różnych sposobów, bo mogłeś rzeczywiście wziąć kałacha i rozwalić wszystko, a mogłeś spokojnie na przykład pójść, pamiętam, jedna była scena gdzieś tam w operze, w Budapeszcie czy coś, miałeś zabić jednego tam była tenora, czy tam jakiegoś barytona, mogłeś na przykład w każdym razie zakraść się do kuchni, wlać mu truciznę do napoju, oni to podawali mu i tak dalej, a mogłeś na przykład wskarać się na loże tam na 3. piętrze, ze snajperka, tłumik i w ogóle i tak naprawdę było mnóstwo możliwości, a konfrontacja, tak jak mówisz, że wziąć kałacha i naparzyć, to była ostatnia rzecz, jaką byśmy chcieli robić. No, nie na tym polegał Hitman. Tak, nie na tym polegała ta gra. No można było tak robić, ale moim zdaniem no, odbierałeś sobie po prostu frajdę z tej gry, no bo to nie o to w niej chodziło, tak, żeby biegać i po prostu strzelać. Zresztą tam dosyć szybko się ginęło, jak się za mocno polowało. Wychodziło 50 ochroniarzy czy policjantów i naprawdę nie było szansy. No, nie można było się schować. No, więc to wyszło o Need for Speedzie. Boże, ja zapomniałem w ogóle o tym filmie. Powiem ci, że bo właśnie Morty Smith się pytał, co myślimy na ten temat tego filmu. Również Chris pyta się czy mówiliśmy o Need for Speedzie, więc odhaczmy to. W ogóle sprawa jest taka, panie i panowie, że kiedy oni tworzyli, no to już w tym momencie seria Szybcy i Wściekli była mocno ugruntowana, miała dobrą pozycję i oni stwierdzili, że nie, my się będziemy odróżniać od Szybkich i Wściekłych tym, że wszystkie rzeczy, wszystkie ekwilibrystyczne sprawy, które pokażemy względem tego auta, będą możliwe do wykonania, one będą zrobione fizycznie. To nie będzie tam żadnych sznurków, żadnego CGI, czyli komputerowo generowanych efektów. To, co my zrobimy, to my to zrobimy fizycznie, czyli weźmiemy auto skoczy i tak dalej, i tak dalej. Więc to miało być super, ale co z tego, że film dostajemy, który tak naprawdę pokazuje, jakie ma możliwości auto, jak to szybko rzeczywiście się fajnie ogląda, jak fabuła, postacie są delikatnie mówiąc denne i tego się nie da oglądać. Tak, no tak, tutaj chyba tak troszkę Aaron Paul chciał wypłynąć po sukcesie Breaking Bad nad szersze wody. No i jak widać, chyba mu się niespecjalnie udało akurat tym filmem. To jest taki film typowo do zapomnienia. No to moim zdaniem to jest taki, no właśnie, obejrzysz go i następnego dnia już nie pamiętasz, co tam właściwie oglądałeś. No, fury fajne, no jak ktoś się interesuje, jakoś nie jestem wielkim fanem samochodów, ktoś się interesuje, to może więcej z tego filmu przyjemności wyciąga, ale tak jak mówię, no nie zapadł mi on w pamięć i tak jak mówię, nawet widzę, że Filip tutaj pochwala. Oczywiście, że tak, no to trudno się nie zgodzić, przyznam szczerze. Mimo że akurat Hitman to jest kolejny film, który potraktowałem na zasadzie sentymentu i że to powiem, jak robiłem recenzję jego, to chyba rzeczywiście nawet jakoś dobrze pozytywnie go oceniałem, ale mija oczywiście czas, zastanawiasz się drugi raz na tym, co to oglądałeś i mówisz, żeż w mordę, jak ja mogę dać na przykład ocenę pozytywną temu programowi, temu filmowi. Więc no, czasami tak jest, panie i panowie. Dokładnie. Dobra, patrzę na swoją listę, no to oprócz tego, że taki film bardzo zapomniany, Wing Commander, również wrzuciłem z Juniorem chyba. Tak,
naprawdę masakra. Oraz film, który naprawdę nie wiedziałem, że był nakręcony, ale jak przygotowałem się, to sprawdziłem. Far Cry, panowie. Far Cry. A to Uwe Boll. Uwe Boll i no, znany w Polsce aktor skądinąd, bo między innymi z filmu Bandyta Macieja Dejrzera, świetnym, dobrym filmem, z rewelacyjną muzyką Michała Lorenza i Pete Postel tutaj pojawia się w tym filmie, czyli Til Schweiger. Til Schweiger się pojawił, możecie go kojarzyć między innymi jako Lucky Luka, też taki aktor chyba akurat stworzony stricte do filmów właśnie Uwe Bolla, pasuje idealnie. No, ale nie, trzeba mu oddać za Bękarty Wojny Quentina Tarantino grał Stiglitza. Tak, pojawił się najbardziej, nawet przynajmniej że ostatnio chyba się pojawił, tylko muszę sprawdzić w czym, bo ja chyba go kojarzę, jakiegoś filmu Marvela, czy coś takiego, jakiegoś takiego dużego filmu w każdym razie ostatniego kojarzę. Wiem, że w czymś się takim pojawił, aczkolwiek nie przypominam sobie za bardzo w czym, ale to pewnie zaraz gdzieś tam znajdę, zaraz gdzieś tam mi to wpadnie. No, Atomic Blonde również się pojawił, więc Muppets Most Wanted też występował, więc panie, panowie, nawet mogę go pokazać, żebyśmy wiedzieli, o kogo chodzi, bo to jest naprawdę postać w miarę znana w kinematografii. Tak. Taki z niemieckich aktorów to taki jeden chyba z bardziej znanych. Tak, rzeczywiście dosyć ciekawe. O, proszę bardzo, nawet się pojawił. From the director of In the Name of the King and Blood Rain. Jak można było reklamować film tymi dwoma poprzednimi? No to taką tą. Tak. Dali. Ale właśnie, przypomniała mi się kolejna słaba adaptacja, o której nie powiedzieliśmy, czyli Max Payne z Markiem Wahlbergiem. O ależ miałem nadzieję, że nie powiesz o tym filmie, no ale dobrze, lecimy. No Max Payne, to znaczy to właśnie to nie jest film, który można chociażby dla beki sobie obejrzeć niestety, tak jak wspominaliśmy o tym pierwszym Street Fighterze, czy coś takiego, z którego można się pośmiać. Ten film jest tak nudny, gra tam Mark Wahlberg jako Max Payne, gra tam Mia Kunis, pamiętam, i jeszcze ktoś tam znany też grał. Ale sobie nie, no to są dwie główne, powiedzmy, role, tak? Mia Kunis. Zaraz sprawdzę, będziemy mądrzejsi. Olga Kurylenko chyba grała, ona też grała zresztą w Hitmanie. W Hitmanie gra, tak, pamiętam tą, że tak powiem. Jest jeszcze i Bob Bridges i Chris O'Donnell się pojawia. Chris O'Donnell, panie, panowie, czyli Robin z czwartej części Batmana. Olga Kurylenko oczywiście jak najbardziej się pojawia i tak naprawdę ze znanych... O, jeszcze Nelly Furtado pojawiła się, taka piosenkarka. Nelly Furtado tam gra? Boż. Ja jako Krista Boulder, tak przynajmniej widnieje na IMDb. Ostatnio sobie przypominałem filmy z X-Menami i przypomniało mi się coś strasznego, że w X-Men Geneza Wolverine gra piosenkarz, tam wokalista, czy powiedzmy z Black Tide Peace, czyli Will.i.am chyba on się nazywał. Tak, on grał jednego z tych współnajemników, tak, jak najbardziej. Chodzi w takim kapelusiku, Boże, to co to w ogóle, kto to wpada? Ja nie rozumiem, to znaczy to pewnie są, wiesz, może na zasadzie takiej, że to przyciągnie widzów, nie, się zatrudnia taką Nelly Furtado do Maxa Payne'a albo takiego Will.i.ama do X-Men Geneza Wolverine, ale zawsze mnie ciekawi, jaka jest właśnie, a propos geneza zatrudnienia człowieka, który nie ma nic wspólnego właściwie z aktorstwem, do takiej roli, do takich ról. Akurat Nelly Furtado nie za bardzo przypominam sobie, może ona tam gdzieś po prostu podpierała ścianę w tym Maxie Payne'ie, ale ten Will.i.am z tego X-Menów, z tych Wolverina to jest po prostu wspaniała rzecz. No. Taka dygresja. Ale no sam kojarzysz ten film? Który? Ten Maxa Payne'a kojarzę, pamiętam, bo ja w tym momencie, wtedy byłem świeżo po grze, brat mnie wciągnął w tę grę, bo mi się bardzo podobało te zwolnienia czasu, jak to było możliwe, więc grałem, więc duże nadzieje, że tak powiem, wiązałem z tymże filmem, no ale niestety się nie udało. Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Tutaj widzę, Łukasz mi dogryza. No tak, mam Zakola. To nie jest żaden problem. Dla mnie nie jest. Jeżeli dla ciebie jest, to przepraszam. O, który Łukasz? O, dobrze. No, dobrze. Patrzymy tutaj tak z niebeczki. Marcinowa recenzja Armando, czy według was Zakola to poważny problem społeczny XX wieku? Wydaje mi się, że jeżeli się jest łysym, to Zakola nie są problemem. A poza tym, jeżeli nawet się nie jest łysym, a ma się głęboko w dupie, czy się ma Zakola, czy nie, to też to nie jest problem. Także spokojnie, Zakola nie są dla nas jak najbardziej żadnym, ani mniejszym, ani większym problemem. Tutaj dostałem teraz wiadomość, że niezwiązana, że ten
że ta sprawa ze szklaną pułapką to jest ściema, no ale zobaczymy, poczekamy na jakiś oficjalny... Chodzi ci o tego tweeta? Tak, o tą 6. część. Git, nie? No tutaj niby tak, ale właśnie ktoś mi pisał, że nie. Zobaczymy, poczekamy, jeżeli jakaś... była, prawda? Proszę? Tam była jakaś data na końcu, żeby... Tak, dzisiaj właśnie, dzisiaj czekamy. To właśnie teraz sprawdzam, czy czasem nie ma czegoś na IMDb, jakiejś informacji, newsów, coś na ten temat, ale widzę, że nie ma jeszcze póki co nic na ten temat jeszcze nie ma, może się coś później pojawi, to będziemy sobie gadać, pogadamy jeszcze 15 godzin, to akurat może coś się urodzi. Dobrze, gdzie jest moja lista z pytaniami, które chciałem pogadać normalnie i tutaj pozmieszałem, pokombinowałem i w tym momencie nie wiem, co jest gdzie. Dobra, mam. Czy, no wiadomo, już mówiliśmy o najgorszych, o najlepszych, czy są jakieś filmy, które na podstawie gier, na które czekasz, na które coś rzeczywiście, co przykuło twoją uwagę, że mówisz, w przyszłym roku będzie, no to rzeczywiście sobie obejrzę, czy no, nie wiadomo, czy w przyszłym roku, czy za 2 lata, ale coś, co się dzieje. Z filmów to właśnie seriale. Na tą nową wersję Mortal Kombat czekam, bo jestem ciekaw po prostu, co z tego wyjdzie, ale no zobaczymy. Na razie nawet zwiastuna nie było, jakiegoś krótkiego teaserka, więc czekam chociażby na to, żeby zobaczyć. Z seriali czekam na The Last of Us od HBO, choć z drugiej strony ostatnio się zastanawiałem, czy ta gra potrzebuje adaptacji filmowej i z jednej strony, to znaczy serialowej w tym wypadku, ale po pierwsze zabiera się za to HBO, a jeżeli HBO robi już seriale, to raczej to poziom jest bardzo dobry ich seriali, więc o to się nie martwię. I z drugiej strony tak sobie też pomyślałem, że no dużo osób po prostu też nie gra i nie zna pewnie tej historii. Ja uważam, że to jest jedna z najlepszych historii, jaką gry wypuściły. Choć gry są ogólnie troszkę jeszcze młodym medium i one są troszkę ułomne w opowiadaniu historii, moim zdaniem, ale idzie coraz lepiej. The Last of Us jest tego dobrym przykładem, więc na to czekam. Ciekawy jestem, kto tam zostanie obsadzony, bo dużo różnych plotek jest, kto tam zostanie w głównych rolach obsadzony, ale na to na pewno czekam, zwłaszcza, że za to się zabrał człowiek odpowiedzialny za Czarnobyl, czyli też inny serial HBO, a to był naprawdę świetny serial, polecam. Zresztą chyba każdy widział. Więc wygląda dosyć ciekawie połączenie. Tutaj jest w ogóle, no nie wiem za bardzo, wiadomość typu Simsowie, że sądzicie adaptację Minecrafta, że ma wyjść. Filip pyta. W formie jakiejś, jest widziałem taką rzecz na Netflixie, że jest jakiś Minecraft, więc chyba kreskówki powstają, no bo nie wyobrażam sobie aktorskie. No nie specjalnie składam. Wiesz, ale patrz, szczerze, że Angry Birds powstało i Angry Birds wydaje mi się samo się z siebie broni w jakiś sposób, co nie? Tak, zwłaszcza druga część Angry Birdsów uważam, że jest dobra, ta animowana. Bardzo, bardzo przyjemny seans, ale wyobrażasz sobie na przykład, no jeszcze animację ale wyobraź sobie, że zatrudniałem jakiegoś znanego aktora do Minecrafta, no bo ktoś musi to sprzedać, nie? Żeby nie tylko ci, co znają Minecrafta, tylko żeby też rodzice poszli, więc nie wiem, kto tam teraz jest taki, nie wiem, Robert Downey Jr., to on by pasował. Proszę bardzo. I robią go w taki, po prostu go tak rozciągają na ekranie, żeby był kwadratowy, wyobrażasz to sobie? Przecież to byłby hit. Wiesz co, to... Aktorzy takie klocki po prostu, nie? Wiesz co, no to musieliby opracować pewnie nową technologię, bo żeby to potem robić w komputerze, to było bez sensu. Może Andy Serkis się za to weźmie, on rzeczywiście przy okazji motion capture zrobił niesamowite rzeczy z Goluma i tak dalej. No, zobaczymy. Nie no, mi się wydaje, że pewne rzeczy są... Dajmy spokój. Tak, ale no nie, dobra, no nie wiem. Mnie się wydawało, że Minecraft, przyznam się szczerze, nigdy nie grałem w Minecrafta. Akurat to jest taka gra, którą nigdy nie chciałem grać. Moja córka nagminnie leci w Minecrafta, gra cały czas, tak. Za młoda, żeby w tego Minecrafta, ale zawsze mi się wydawało, że to jest taka gra bardziej o budowaniu, to znaczy, że raczej tam budujesz, że tam nie ma chyba historii, no ale była gra też przecież Minecraft, ale nie chodzi mi o tego oryginalnego Minecrafta, tylko było też taka od Telltale, to są twórcy
taka firma, co robiła takie gry przygodowe, takie właśnie bardzo filmowe, bo tam więcej się tak naprawdę gadało i jakichś wyborów takich podejmowało, niż było tam jakiegoś tam gameplayu. Oni na przykład The Walking Dead robili grę i oni też zrobili taką minecraftową grę, właśnie ona się nazywa chyba Minecraft Story Mode. Więc jakaś tam fabuła w tym Minecrafcie jest chyba, tak? Skoro zrobili całą grę opartą jakby na wyborach i jakichś tam postaciach, więc no okej, no to tym bardziej można zrobić film, tak? Skoro dało się zrobić z klocków Lego fajne filmy, to dlaczego nie z Minecrafta? No. Filip pisze, że jest historia, gdzie trzeba zabić smoka na przykład, także kilka osób tutaj gra. Kto gra w Minecrafta, panie i panowie, napiszcie Minecraft na czacie. Przecież to jest klasyczna historia, ile jest takich filmów, że trzeba zabić smoka albo pokonać tego złego i uratować księżniczkę. Dokładnie, na przykład Wiedźmin, polska produkcja, bardzo, bardzo dobra. Widziałem serial Wiedźmin na podstawie gry, nie ma takiego serialu, przynajmniej ja go nie znam. Jest serial na podstawie książek. Książki, tak, jak najbardziej, tak to jest, no, mimo że wygląda on jak wygląda, ale to nie podoba mi się? Znaczy powiem tak, z serialu nie widziałem Wiedźmina z Żebrowskim, widziałem film. Ponoć z tego co słyszałem, serial jest lepszy, jest ciekawszy, że to właśnie jest rozbudowane, ale niestety przyzwyczaiłem się do tego, że kiedy TVP, w tym przypadku TVP, zamawia serial, no to oni robią ten sam błąd, który robili przy okazji Janosika z Markiem Perepeczko. To znaczy biorą film, który jest na przykład sklecony z 3-4 odcinków, tam oczywiście trochę wezmą to i film się nie jest do obejrzenia i po obejrzeniu tego nawet musisz, ja mam jeszcze serial oglądać, który jest na przykład 5 razy dłuższy, to tego się nie chce. I to samo było przy okazji właśnie Janosika, przy okazji Wiedźmina i przy okazji kilku innych filmów, gdzie były słabe, a potem w wersji serialowej może nie były rewelacyjne, ale były po prostu dosyć w miarę ale do oglądania. Janosik i Wiedźmin robili to dużo wcześniej niż Patryk Wega na to wpadł. Przecież Patryk Wega teraz tak swoje filmy robi, że robi film, który jest tak naprawdę później serialem. Patryk Wega jest moim idolem, naprawdę. To jak on robi filmy, to po prostu super, naprawdę super sprawa. A tak poważnie według mnie Patryk Wega jest beznadziejnym reżyserem, ale to jak mówisz teraz, on jest według mnie również, i to mówiłem już wielokrotnie, jest jednym z najlepszych marketingowców, jakich znam. Po prostu facet jest nie do podrobienia w tym aspekcie, bo pewnie on by potrafił łysemu grzebień sprzedać. Wydaje mi się, akurat w tym aspekcie jest bardzo dobry. No tak, no wiesz, no tego tej kasy, którą na tym trzepie, no tylko dziwi mnie, że nadal ludzie się na to łapią. W sensie ja myślałem, że już po, nie wiem, tam 3 filmy temu, już myślałem, że ludzie, troszkę przy Bad Boyu myślałem, że ludzie już się ogarnęli, bo przecież Bad Boy nie był jakimś sukcesem finansowym, ale hej, wczoraj przełączam kanały i Polsat reklamuje, że dzisiaj 2 pierwsze odcinki lecą serialu Bad Boy. Przyznam szczerze, że nie skusiłem się, odpuściłem, stwierdziłem, że nie będę nawet tego oglądał. No, wrzucili na Netflixa, skoro już płacę ten abonament, to obejrzę. Aha. Ale w każdym razie to już nawet nie o to chodzi, bo po prostu film się słabo sprzedał, ten Bad Boy, zwłaszcza jak na Wegę. Mało osób na niego poszło. Fakt, że to było tuż przed rozpoczęciem się wiadomo czego, więc nie ten. No ale przecież teraz wszedł jego kolejny film, już za tych czasów, i on się sprzedał i ludzie na niego poszli. Pętla, tak, mowa o pętli. Nawet ponoć chyba nawet nie najgorsze recenzje ma, jeżeli dobrze kojarzę. Chociaż też nie widziałem. Ja sobie Patryka Wegę odpuściłem przy okazji Botox. Obejrzałem. No to jest chyba jego najgorszy film. Tutaj nam wrzucili do Irlandii, do Clonmel. Byłem w kinie tutaj i obejrzałem i mówię, nie mam piwnicy i właśnie mimo wszystko, jak oglądałem ten film, to się okazało, że mi ziemniaki w piwnicy zgniły po obejrzeniu tego filmu. No ale no jako fan to powinieneś oglądać. No. No, pewnie się skuszę, zobaczę. Tym bardziej Patryk Wega powiedział, że już nie będzie filmów kręcić po polsku, tylko po angielsku, bo on teraz będzie podbijał Hollywood, także ostatnio wywiad był na kanale sportowym. Tak, Bessonem on chce być nowym, on chce, wiesz, być europejskim twórcą, który z mega gwiazdami kręci filmy, on nawet sam widziałem z nim wywiad, że on chce być jak Luc Besson. No wiadomo, niech będzie jak Luc Besson, tylko że troszeczkę inny rozmiar kapelusza. No wiesz, ale powiedzmy sobie szczerze, no Luc Besson też od iluś lat raczej tak rozmienia się na drobne, tak? No już wiele lat rzeczywiście nie było niczego dobrego, chociażby z rzeczoną Milą Jovovich. Wegi, no ale no tak jak mówię, no jaki kraj, taki Luc Besson. No.
Pamiętam, w Bessonie się zakochałem przy okazji Wielkiego Błękitu. Piękny film, naprawdę piękny film. Błękit. Ja bardzo lubię. No Leona Zawodowca uwielbiam. Piąty Element, uważam, że też taki science fiction, taki bardzo nietypowy film, taki z fajnym pomysłem. Troszkę myślałem, że ten Valerian będzie czymś takim jak właśnie Piąty Element, ale no niestety. No, niestety nie było. Jeszcze go pamiętam z Metra, z Christopherem, rzeczonym dzisiaj Lambertem. Słuchaj, pytanie do nas, jaki był najlepszy i najgorszy film Lego? Wydaje mi się, że z najgorszymi może być problem, bo akurat Lego rzeczywiście raczej dobre marki wypuszcza. Chyba... Tak, biorąc pod uwagę te takie, że tak powiem, ostatnie, tak? Powiedzmy, tak. Dla przygody, tak? Chyba Batman mi się, powiem szczerze, podobał najbardziej. Ostatni Batman. Lego Batman, no był fajny. Lego Przygoda też mi się podobała. Też rzeczywiście bardzo ciekawie zrobione. To akurat, może to nie jest wcale jakaś zła animacja, ale troszkę nie w moje klimaty wpadła ten Lego Ninjago. Też była pełnometrażówka normalnie. Wiem, widziałem w kinie, bo to akurat był okres, kiedy moja córka, do dzisiaj ogląda akurat Lego Ninjago. Tak to jest, że na Lego Ninjago oraz na Psi Patrol muszę chodzić do kina. No to Psi Patrol to akurat tak, to moja córka też, ale akurat jakoś Lego Ninjago ani ja w dzieciństwie, ani ona, zresztą chyba za moich czasów to nie było jeszcze chyba Lego Ninjago, tylko jakieś inne były. Słuchaj, dobrze podsumował Styx, że Tommy Wiseau i James Nguyen będą mieli konkurenta w osobie europejskiego Patryka Wegi. Wydaje mi się, że coś w tym jest. O, proszę bardzo, Chris się zgodzi, że najlepszy jest serial Lego Ninjago, tego jest mnóstwo, naprawdę, ja już się w tym momencie zgubiłem, bo ale to ja nie. W pewnym momencie już ogarniałem, o co chodzi z Lloydem i tak dalej, ale potem się już po prostu troszeczkę zacząłem gubić i niespecjalnie. Na razie ja zostanę przy Psim Patrolu. Psi Patrol? Słuchaj, ostatnio byłem w kinie, aż ostatnio, może nie ostatnio, gdzieś pół roku temu, nie więcej. Byliśmy z Wiktorem, z moim synem, byliśmy na Psim Patrolu, coś tam było odnośnie wyścigach, pieski na wyścigach, w każdym razie coś tam było, na torze siedziało, rzeczywiście film chyba 40 minut, ale wysiedział, oglądał, był bardzo... Dłuższy odcinek, że to nie jest jakaś taka kinowa, bo... Wiesz, wersja w kinowa była, czy w kinie tam, ale wiesz, rozumiem. Ciężko było pewnie było dzieciaka, żeby 1,5 godziny wysiedział, co nie? Wiadomo. Więc, ale mimo wszystko to było rzeczywiście dobre. Słuchaj, będziemy powoli kończyć, bo rzeczywiście już północ w Polsce dobija. Zbliżamy. No, wiadomo jak jest. Słuchajcie, jeżeli jesteście na czacie, a jeszcze do tej pory nie daliście łapki, więc proszę, łapka w górę, oczywiście każdy, wiadomo, subskrypcja i dzwonek z opcją wszystko, bo to jest rzeczywiście ważne, żeby kanał się rozwijał. Jeżeli podobają wam się takie odcinki, jak są dzisiaj, jeżeli podoba wam się to, co mówię ja, to, co mówi Przemek albo Ormando, jak lubicie, bo gro z was pewnie zna go w ten sposób. Reasumując, panie i panowie, bo będziemy już, ile gadamy? O kurczę, 2:16, ładnie, zagadaliśmy się, no ale to czemu nie? Jeżeli jest dobry temat, dobry rozmówca, to jak najbardziej lubię. Lego Przygoda tutaj pisze Filip, że jest wybitna. No mówię, Lego ma to jest tak, że Lego dokładnie nie ma, że czego się nie dotknie, to się zamienia w złoto. To taki dotyk Midasa, że rzeczywiście mają pomysły i wiedzą dokładnie jak to się je. No i wiadomo, troszeczkę zaprzeczenie jest pomysłu Lego, że powiem, samego pomysłu twórcy Lego, który tak naprawdę Lego nigdy nie miało być związane z przemocą i tak dalej, ale to jest naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć dokładnie, to na Netflixie właśnie dzisiaj rzeczonym jest taki serial zabawki, które nas stworzyły, czy jakoś tak, i tam między innymi jest o historii Lego. I tam jest wszystko wyjaśnione, jaki był pomysł, że to nigdy nie miało się wiązać z przemocą, że nie będzie żadnych Gwiezdnych Wojen i tak dalej, bo to nie o to chodzi o czołgów, nie będziemy z zabawek budować, zabawek z klocków Lego, drogi algorytmie. Więc wiadomo, tutaj widzę, że ale mamy Twilight Zone, tak się robi troszeczkę incepcja, bo Ormando i na czacie i na żywo, panie i panowie. No wiesz, multitasking. Multitasking, panie i panowie, daje radę. Słuchajcie, jest jeszcze kilka filmów, które będą za czas jakiś i rzeczywiście mam nadzieję, że to będzie dobra sprawa, zrobią z tego dobre kino, wyciągną wnioski, no bo przecież wiele sobie obiecywaliśmy, chociażby po ostatnim filmie z Michaelem Fassbenderem, Assassin's Creed, który nie powiedzieliśmy, ale to jest też tak przeokrutnie nudny film, tak przegadany, a on miał, wiesz, papiery miał na dobry film, bo miał dobrą obsadę, reżysera konkretnego. Dobry aktor, Michael Fassbender, no panie i panowie, no to nie trzeba nic więcej mówić. No. Michael Fassbender, Marion Cotillard,
Przecież ta sama dosłownie ekipa chyba 2 lata wcześniej nakręciła Macbetha, który jest chyba jedną z fajniejszych adaptacji Macbetha, taką z ostatniego tam, nie wiem, ostatnich powiedzmy 20 lat. I wiesz, i tamten film wyszedł i ta sama ekipa, bo ten sam reżyser, ta sama ekipa, ci sami aktorzy poszli zrobić tego Assassin's Creed'a i... Miało być dobrze, a wyszło jak zawsze. Tak. Więc, ale słuchajcie, jest nadzieja, jest wiara w narodzie, jest nadzieja, że to wszystko będzie dobrze, że coś to ruszy do przodu, że będziemy mieli w końcu dobre, bo tak jak rzeczywiście Marvel w świecie kina, komiksów ugruntował swoją pozycję, pokazał, że oni wiedzą, jak to się je, oni dokładnie mają pomysł na to. DC w końcu się powoli ogarnia, że rzeczywiście coś jest na rzeczy. Może rzeczywiście w końcu... się ogarnęło? Ja już uważam, że paru lat już się ogarnęło. DC? No. No wiesz, Justice League nie była super świetna, Batman kontra Superman też nie pokazali klasy. Fakt faktem, Wonder Woman, Aquaman to są filmy, które rzeczywiście... Batman v Superman to już było parę lat temu, no już takich bez przesady. Mówisz, że aż taki stary jestem, że mi się wydaje, że Batman kontra Superman to jest... No ile filmów wyszło po tym, tak? Wyszła już Wonder Woman, Joker, Aquaman, przecież to były dobre filmy. Tak, ale wiesz, Joker to jest takie zaskoczenie, gdyż to nie jest film z nurtu oficjalnego i on w ogóle w żadnym założeniu nie miał być filmem, który będzie zarobił kasę, który będzie artystycznym i on też nie jest właśnie podłączony pod główny nurt. Ale już teraz DC powiedział, że oni nie będą tak się podłączać pod żaden nurt, że jak teraz DC poszło w inną stronę i bardzo dobrze, bo jak oni chcieli kopiować Marvela, to im nie wychodziło, bo oni chcieli od razu zbudować sobie swoje uniwersum, w dodatku tak wiesz, o ile tam nie wiem, 10 filmów Marvela zajmowało im dojście do jakiegoś przełomowego elementu, to tutaj stwierdzili, że wystarczą 2 filmy i już można robić Ligę Sprawiedliwości, bo czemu nie? Choć nikt tych postaci nie zna, tak jak mówiłeś o cyborgu, kto to jest cyborg, nikt nie wie, ale już tutaj wprowadzają, ale od teraz wydaje mi się, że oni już po prostu, no czy nie wiem, czy właśnie, czy ten nowy Batman z Pattisonem, czy to będzie w tym nurcie, czy nie będzie w tym nurcie? No, Batman z Pattisonem jest dokładnie całkiem co innego. Mhm. No, ale znowu na przykład jak oglądałem sobie tego, powiedzmy ten z Harley Quinn nowy, tak? Ten Ptaki Nocy, tak? Birds of Prey. Ptaki Nocy, zgadza się. Jakbyś na to spojrzał, czy to jest kontynuacja Suicide Squadu, no tam się dużo rzeczy nie zgadza, tam wiesz... Tam ale jest podłączone, mamy tam właśnie informację o tym, że z Jokerem było, że to i tamto, oczywiście z tym Jaredem tak, jest... No. Tak, ale tak troszkę jakby się troszkę już tego wstydzili, tak wiesz, nie jest to takie wprost, nie? Jest czego się wstydzić. No jest czego się wstydzić, więc wydaje mi się, że oni już ostatnimi czasy się ogarnęli z tym. No jakby od momentu Batman v Superman, choć robią serial Batman v Superman, to jest w ogóle dla mnie ten Zack Snyder robi. I kilkadziesiąt kolejnych baniek idzie na to, żeby zrobić dokrętki i przemontowanie, tak, bo w tym momencie się okazało, że jest Final Cut super świetne, ale możemy zrobić lepiej. Ale wiesz, no ale jest tak, tyle osób chciało, no to wrzucą na tego HBO Maxa, no dobra, no niech będzie, no bo pewnie oni chcieli to zrobić pewnie trochę taniej, no ale mimo wszystko się zgodzili na te dokrętki, więc widocznie widzą w tym jakiś tam, wiesz, potencjał, tak? Słuchaj, skoro Disney powiedział, że Mulan na VOD, czyli na Disney Plus zarobiła dużo więcej kasy niż Tenet w kinach, więc w tym momencie jak najbardziej HBO Max widzi potencjał w tym, co jest, mimo że nie jest dostępny w wielu krajach, na przykład Europy Środkowo-Wschodniej, więc a mimo wszystko wiedzą, że po prostu to jest w tej gównianej niepewnej przyszłości, to jest jakieś wyjście, rzeczywiście, nawet jeżeli będą dołożyć kilkadziesiąt milionów, to się zwróci. Wiesz, no u nas na przykład w Polsce nie ma jeszcze HBO Maxa, ale jest HBO Go i wiele z tych serialów z HBO Maxa trafia mimo wszystko na to HBO Go u nas, tak? Nie jest to jeszcze HBO Max i nie mamy tam dostępu do tych wszystkich dobroci, ale te rzeczy, które są jakby oryginalnie przez nich tworzone teraz, no to u nas trafiają, więc przypuszczam, że Justice League tak samo, to nie jest taka sprawa jak z Disney Plusem, że wiesz, no nie ma, u ciebie jest Disney Plus chyba, nie? Jest Disney Plus, aczkolwiek nie posiadam, ale jest Disney Plus dostępny. No ale wiesz, no u nas oczywiście dla mnie jako fana Gwiezdnych Wojen, no to oczywiście tam jakimiś pokrętnymi sposobami, VPN-ami i tak dalej mogę się z tym połączyć, no ale wolałbym to normalnie móc sobie, wiesz, włączyć w każdej chwili, nie wiem,
i legalnie za to zapłacić, a i tego Mandalorianina na przykład, wiesz, muszę kombinować, nie? I to jest taki duży ból, a przypuszczam, że właśnie z HBO nie będzie tego problemu i z tym Justice League, tak? Choć ja chcę to oglądać, to jest też kwestia, ale no. Teoretycznie sprawa jest taka, że oni powiedzieli, że HBO Go już nie jest rozwijany, no ale wiadomo, dokładnie, skoro jeszcze nie jest dostępne tu i tam, więc muszą wrzucać rzeczy, żeby mimo wszystko ten format, no nie szarujmy się, Europa Środkowo-Wschodnia to mnóstwo, jak dla nich miliony odbiorców i to nie chodzi o to, że nagle, że im się Polska, Słowacja czy Czechy nie podobają, tylko chodzi o to, że muszą ogarnąć to językowo, a wiadomo, że każdy subskrybent to jest kasa, misiu, kasa. Nie, no wiadomo, wiesz, im też, to są też kwestie jakieś tam licencyjne, przypuszczam, no bo skoro na przykład u nas nie ma Disney Plusa i na HBO przez ostatnie tam miesiące, wprawdzie już teraz nie, ale były wszystkie Gwiezdne Wojny, no to wiesz, no jednak mimo wszystko pewnie woleliby mieć tego Disney Plusa u nas, no ale samo przygotowanie tego wszystkiego na nasz... Choć słyszałem, że na Disney Plusie już są polskie wersje językowe normalnie dostępne. Nie, no nawet przecież sam jak Mandalorianina oglądałem, normalnie jest dubbing dostępny, polski, a nie ma w Polsce dostępnej, wiesz, platformy, nie? No popatrz, no może powoli rozwijają i wiesz, później to puszczą, nie? No bo tak jak mówisz, każdy subskrybent to jest kasa dla nich, tak? Zwłaszcza, że podobno Disney chce się no, mocno wycofać z kin przez to, co się dzieje i pójść bardziej, mocniej w ten streaming. Tak, Disney zapowiedział, że wolą, bo tak jak mówiłem, no okazało się, że Mulan zarobił, więc to jest szansa, jest nadzieja, a tutaj nie wiadomo, kiedy tak naprawdę kina się otworzą. Ostatnio Cinema City, Cinema World zapowiedziało, że zamyka kina, że nie będą na razie... Tak, chyba nie dotyczy Polski, prawda? Bo sieć Cinema City póki co jeszcze u nas... Powiedzieli, że teoretycznie tak. Na razie z tego co wiem, to się obiło o Amerykę i Wielką Brytanię i też Irlandię oczywiście, bo no, Irlandia, bardzo rynek irlandzki jest podłączony pod rynek Wielkiej Brytanii, bo jako taka Irlandia swojego rynku nie ma, zbyt mały kraj i no nie wiem jak to będzie, przyznam szczerze, bo jeżeli pomyśli tylko, że w tym momencie kilka tysięcy ekranów zniknie, a jeżeli powiedzmy jeden bilet to 10 euro, a na każdy ekran ich na przykład wejdzie 100 osób, masz 1000 ekranów, 100 000 razy 10, to jest mnóstwo pieniądzów naprawdę, których wytwórnie nie dostaną, więc po prostu masakra jak dla mnie masakra. No zgadza się, no to no, zaraz się okaże, ja tak ostatnio jak ktoś mnie o to zapytał, to ja stwierdziłem, że pewnie to potrwa rok czy dwa, ale te kina wrócą. Tylko czy one się do tego czasu nie pozamykają wszystkie, zwłaszcza te multiplexy, no bo to multiplexy głównie dostają po tyłku, bo te kina studyjne, no to one są utrzymywane troszkę z innych środków, więc one tam mimo wszystko się trzymają. Tu jest inaczej, one są w większości no, niezależne na takiej sprawie, że oni bardziej im zależą od innych spraw, są połączone w mniejsze sieci, nie mają że tak powiem, aż takiego problemu. Filip pisze, że u niego kino zamknęli, no zdarza się, no niestety ja też kino miałem tylko i wyłącznie otwarte mieć w piątek, sobota, niedziela, ale się okazało, że kilku debili postanowiło sobie pójść protestować w Dublinie, stwierdzili, nie zakładamy masek i nagle się okazało, że wszystko jest pozamykane na powrót i nawet nie mogę w tym momencie z własnego chrabstwa wyjechać, bo policja cię zatrzyma, zapyta po co, nie jest najważniejsze, nie idziesz do szpitala, to wynoś się z powrotem, bo kilku geniuszy wiedziało lepiej niż to, co się dzieje, a w tym momencie jest pomysł taki, że jest tyle osób zarażonych, że najprawdopodobniej jest szansa, że nawet z roboty mi zamkną, mimo że jestem pracownikiem bardzo ważnym, gdyż produkujemy urządzenia medyczne, ale dużo osób choruje, bo ktoś stwierdził, że ja nie wierzę, że coś istnieje na świecie, nic nie ma. Dobra, nie będziemy gadać, bo to jest naprawdę napisał, że Avatar 2 będzie pierwszym wielkim blockbusterem po pandemii. Ja bym się wcale nie zdziwił, jakby tak było. Tylko jest motyw taki, Avatar to w ogóle i James Cameron to jest taki, wiesz, no tak samo jak Patryk Wege, to taki żart, który na tym kanale się ciągnie od wielu lat. Inaczej, na tym kanale się ciągnie od września, a na moim YouTubie, że tak powiem, ciągnie się od wielu lat, gdyż no nie wiadomo kiedy to będzie, bo się może okazać, że ten Avatar 2 powstanie w 2040 roku, jak najbardziej może być. I może tak będzie, ale James Cameron go wypuści dopiero jak wiesz, jak ludzie będą gotowi, jak świat będzie gotowy, czyli może to być za rok, 2, 5, 10, 20 i on wtedy wypuści tego Awatara 2 i wszyscy na to pójdą i ten film znowu zarobi, wiesz, miliardy i znowu wskoczy na pierwsze miejsce James Cameron jako najbardziej dochodowy reżyser. Tak będzie.
Ale to, tak jak mówisz, to może to być w 2044, ale tak będzie. Najwyżej James Cameron się zahibernuje, żeby dożyć tego dnia, wtedy się odmrozi, wypuści Awatara do kin, zgarnie wszystko. Tak będzie. Łukaszu, tak, z hrabstwa, ponieważ Irlandia jest podzielona na, najpierw masz landy, są 4 albo 5 głównych jest landów, a one są podzielone na hrabstwa. Hrabstwa są po prostu nasze województwa, czyli akurat ja mieszkam w Tipperary, które jest częścią landu Munster. Także tak, troszeczkę geografii, bo tutaj się dziwią. A ja mieszkam w Irlandii, więc no, nie to, że nagle burzy, że nie wiem, Tarnów czy Małopolska to jakieś... Hrabstwie Tarnów. Ja mieszkam w hrabstwie łódzkim. Nie no, to hrabstwo to byłoby... Hrabstwo no to jest odpowiednik polskiego województwa. Jak województwo, no to województwo łódzkie, więc łódzkie... No. Awatar jest teraz w 99% znany z powodu czekania latami na drugą część. No coś w tym oczywiście... Ale James Cameron się nigdy nie śpieszy ze swoimi filmami. Popatrzcie tylko, jak zrobił Titanica, jak zrobił, według mnie bardzo dobrze wizualnie zrobił Otchłań, która naprawdę była przełomowa również. Ale przecież między Titaniciem a Awatarem no nie było nic, prawda? Coś tam był, z tego co pamiętam, wiesz, jakieś tam rzeczy się działy, ale to nie było nic. To byłoby... Normalnie jakiś tam taki... Tam robił sobie jakieś dokumenty czy coś, on tam lubi sobie pływać pod wodą i ocean. Tak, zgadza się, coś takiego było. Tutaj patrzę, no nie było nic takiego, patrzę, mam Earthquake TV, Dark Angel, no dokumentalne robił, tak, no ale to w tym momencie między Titaniciem 9.7 a Avatar 2009, 12 lat robił, ale no to... w tym momencie... No to 12 lat trzeba poczekać na Awatara 2, no. Słuchajcie, to właśnie teraz wszedłem na stronę i się okazuje, że już nawet Avatar 5, nie tylko Avatar 4, Avatar 5 jest zapowiedziany. Myślałem, że to 4 miało być tylko części. Nie, podobno Disney na razie mu dał na te 2 kolejne, a później zobaczą. No, ale na ile jest tak, że zapowiedziany jest Avatar 2 na 22, 3 na 24, już są w postprodukcji, 4 się kręci na 26, a 5 się też kręci i jest na 28 rok zapowiedziana, więc... Chyba naraz kręci, tam 2 i 3 on chyba jednocześnie kręci. No jakoś tak, 2 już jest nakręcona, już sam pochwalił się bodajże ze 2 tygodnie temu, więc zobaczymy jak to będzie, no ale... No nie wiem jak do tego podejść, po prostu jakoś dziwnie. O, proszę bardzo. O nie, Avatar pisze Trebosz. Pocahontas 2, bo Pocahontas 2 nie była dobra. Nie pamiętam, przyznam szczerze, że Pocahontas 1 pamiętam, Wszyscy się śmiali, że Avatar to jest Pocahontas, tak? W kosmosie. No bo tak było. Tak, no rzeczywiście. Znaczy wiesz co, Avatar, aż mi mikrofon walnął z zaskoczenia. Avatar to tak naprawdę to jest to samo, co jego więcej wcześniejszych filmów. Dobry wieczór, cześć Trebosz, witam cię. Jesteś ogólnie, bo popatrz, jeżeli popatrzysz na Awatara, na Obcego, czyli na drugą część Obcego i na Terminatora, to są cały czas te same filmy. To jest cały czas ten sam film. No dlatego, ale widzisz, dlatego, żeby ludzie się nie kapnęli, to trzeba te filmy robić rzadko. Oczywiście, że tak. No, a z Gwiezdnymi Wojnami mamy tak samo? 4., 6. i 7. część to jest to samo. Teraz ludzie narzekają na te najnowsze, bo nie wychodziły co 3-4 lata, tak jak wcześniej to robił George Lucas, tylko zaczęli wypuszczać je co roku. I wszyscy się jorgnęli, że to jest w kółko to samo. Oczywiście, że tak. Jeżeli tak ktoś mówi, ale przecież tego nie mogło być w oryginalnej sadze. Jak nie mogło być w oryginalnej sadze? Bo tam było, że przecież jak Luke mógł uciec, a co zrobiły Yoda, panie i panowie, i tak dalej, można byłoby nawiązywać, że co zrobił Obi-Wan i w ogóle, i można by... Też kwestia, ale to też jest kwestia jakiejś formuły tych filmów, tak, że na przykład Ostatni Jedi jest takim przykładem, gdzie reżyser troszkę chciał zamieszać, no i początkowo to się z bardzo mieszanymi opiniami spotkało. Ja pamiętam przecież jako fan Gwiezdnych Wojen, pamiętam jak Rian Johnson był po prostu no strasznie był jechany za to, a teraz większość ludzi uważa, że to jest jeden z najlepszych Gwiezdnych Wojen, jakie były w ogóle, nie? Więc weź tu ludzi zrozum. Minęło trochę czasu, ludzie mają w perspektywie. 9 może była tak słaba, że ludzie stwierdzili, że no dobra, ta 8 to jednak nie jest taka zła. Trebosz stwierdził, że rozpracowaliśmy Hollywood. Nie, no, tylko motyw jest taki, że akurat to są rzeczy, które tak naprawdę wiele osób mówi, ale nie wiele osób o tym mówi na forum publicznym, no i stwierdziliśmy, że po raz wtóry opowiemy, więc no wiadomo jak jest. Nie, no to jest. Ja uważam, że właśnie rozpracowaliśmy. Proszę bardzo, rozpracowaliśmy. Hollywood i teraz my słuchajcie nas, bo my mówimy wam prawdę o Hollywoodzie.
Słuchajcie nas jak na spowiedzi, bo to, co my tu mówimy, nowości odnośnie filmów Patryka Wegi, nowości odnośnie filmów Jamesa Camerona, tylko u nas. Z Patrykiem Wegą to ja w sobotę jem jajecznicę razem. Słyszycie normalnie jajecznicę z surowych jajek, jak Rocky pił w jedynce. To wszystko jest normalnie. Zobaczycie, że on zje te jajka i potem Patryk Wega je wykorzysta jako jajecznicę w Botoxie 15. To będzie ta część, kiedy Magda Gessler będzie miała przestrzę blokówki zamiast włosów kręconych. Dokładnie. I będzie jadła jajecznicę i powie, co to jest? Co to jest? Normalnie. I zrobi wam kuchenne rewolucje. Tylko u nas, tylko na naszym kanale, panie i panowie, tak ma być. Hollywood spłonie. Ale taki film już był, reżyserował go zresztą Alan Smythe. Tak, Papryk, no, wiadomo jak jest. Tutaj było, że dzisiejszy live trwa prawie jak Avengers Endgame. Słuchajcie, jeżeli jest naprawdę fajnie. Kiedy Kapitan Ameryka podnosi młot. Dokładnie. Teraz jesteśmy w tym momencie. Nie podnoś młota. Przemek, nie podnoś młota. No wiadomo jak jest. Nie, no tak jak mówiłem, to jest, jeżeli chodzi o kwestię Awatara 2 oraz Patryka, marketingowca Wegi, to jest ciągnący się żar na tym kanale i zawsze sobie drzemy łacha z tych panów, no bo rzeczywiście możemy, no bo mamy takie, a nie zdane. Słuchajcie, to jest tak, że wiele osób, pamiętam kiedyś robiłem jakąś recenzję i facet mnie zapytał, a jakim prawem ty oceniasz ten film? A ja mówię, a takim prawem, że no, tak samo ja, wy, jak i Przemek, jestem najważniejszą osobą, czyli jestem widzem. Poszedłem, kupiłem bilet. Ten film jest zrobiony właśnie po to, żebyśmy to zrobili, więc każdy ma prawo obejrzeć, każdy ma prawo ocenić i jak mówię, jestem najważniejszą osobą, bo kupiłem bilet. Ja wychodzę z założenia, że nie wypowiadam się na tematy, na które nie mam pojęcia, więc jeżeli ktoś mnie na przykład zapyta się o nowy film Patryka Wegi Pętle, powiem, nie wiem, nie znam, nie widziałem. Dziękuję bardzo. Obejrzę, pogadamy. No ale wiadomo jak jest. Jakim prawem oceniasz film? O, dokładnie Trebosz. Jakim prawem oceniasz film? Tak to niemalże jest ta sprawa. No takie mam dziwne podejście, że jak o czymś nie wiem, to nie mówię. Krótka piłka. No to jesteś jakimś wyjątkiem, bo przecież może dlatego, że siedzisz za granicą. W Polsce jest tak, że jak nie wiesz, to się wypowiesz. Domyślam się, że akurat im najwięcej jest fachowców na tym, co się nie znają. Wiesz, ja nie będę mówił na temat ustawy o wywozie nieczystości stałych, bo nie mam pojęcia, aczkolwiek może być to rzeczywiście świetna sprawa, ale jeżeli ktoś zapyta mnie na temat filmu, który widziałem, który mi się podobał bądź nie, to powiemy, ten film mi się podobał bądź nie. Wiadomo jak jest. Zemsta Sithów najgorsza, pisze Trebosz. Akurat tutaj bym, jak to mawiał Piotr Bałtroczyk, polimeryzował, gdyż według mnie wydaje mi się, że Zemsta Sithów nie jest najgorszą z części. Atak klonów jest najgorszy. Mroczne widmo. Wiadomo jak jest. Dobra, panie i panowie, jeżeli jest po północy w Polsce, wytrzymaliście, patrzcie normalnie. Całą noc jesteście. Ja mówiłem właśnie Marcinowi, że do północy damy radę. Bo motyw jest taki, że właśnie, że Przemek powiedział, że on po północy, ta karoca, wiecie, co tam jest z dyni, on się po prostu też będzie zamieniał, no ale się okazało, że czar jeszcze trzyma, także czar jeszcze trzyma. Miałem pantofelka, ale został mi tylko kapeć. No. Został mu tylko kubot, normalnie to masakra. Pamiętajcie, jeżeli jeszcze nie daliście łapkę w górę, to dajcie łapkę w górę, dajcie suba, jeżeli podobają nam się takie odcinki na żywo, dzwonek, opcja wszystko, bo rzeczywiście wiadomo, YouTube nie zawsze informuje, chyba że oczywiście odznaczycie. Przyszłość gier, a właściwie przyszłość filmów na podstawie gier wygląda chyba dobrze, bo rzeczywiście może w końcu się ludzie ogarnęli, że że co tu dużo mówić, że jednak chyba trzeba robić te filmy przez fanów, dla fanów, a niekoniecznie tylko i wyłącznie robić po prostu byle zrobić. Nie, tak ludzie się mogli łapać, tak samo jak się łapali na Spidermana i Hulka z lat 70., to w tym momencie już się nie łapią, przykro mi. Idą lepsze czasy, tak, rzeczywiście jest to dobrze. W Irlandii jest teraz 6 minut po 11, Irlandia jest godzinę do tyłu, bo takie też było pytanie, pytał Filip, więc nie jest najgorzej. Ja jeszcze spokojnie zdążę pewnie pójść, obejrzeć jakiś film, bo dopiero wstaję jutro mam relaks, panie i panowie, druga zmiana, więc dopiero wstaję o 8 rano, więc spokojnie do 2 nie idę spać, a że akurat filmy, które miałem oglądać, obejrzałem wszystko. Oglądać właśnie, nie powinno się mówić oglądać. No wiecie, w Tarnowie się idzie na pole i się ogląda. Wiadomo jak jest. Nie wszędzie się tak muszą być regionalizmy. Słuchajcie, dziękuję bardzo za dzisiejszy odcinek. Było naprawdę fajnie. Dziękuję za zaproszenie. Był Przemek. Przemku, czy chcesz jeszcze powiedzieć 2 słowa do naszych dzisiejszych widzów?
Dziękuję wam bardzo, było bardzo przyjemnie, bardzo fajnie się udzielaliście. Dziękuję Marcinowi, że mnie zaprosił. No i co, trzymajcie się i do oglądania. Super, mamy nadzieję, że znowu się kiedyś spotkamy, może na tym kanale, może u Przemka, zobaczymy jak to wyjdzie. Podobało wam się, nam też się podobało, będziemy bać. Przemku, dziękuję ci bardzo i do zobaczyska. Tak, panie i panowie, to był Przemek z kanału Ormando. Jeżeli jeszcze nie daliście jemu suba również na jego kanale, to wbijcie, dajcie suba. Jak słyszeliście, ja się z tym zgodzę, przyszłość wygląda dobrze dla filmów. Mam nadzieję, bo im lepiej, im lepsze filmy, tym ciekawsza nasza rozmowa, tym fajniejsze sprawy. Za tydzień gadamy sobie o kinie sci-fi, o fantastyce. Moim gościem będzie Daily Lincoln, więc będzie się również dużo działo, będzie rzeczywiście mnóstwo się rzeczy działo. Oczywiście ten odcinek będzie dostępny, będziecie mogli go obejrzeć z odtworzenia, pewnie tam kilka godzin zajmie YouTube'owi, żeby go przetworzył, ale nie będę nic przy nim majstrował, także jak najbardziej możecie obejrzeć. Na razie dziękuję bardzo, fajnie, że byliście. Fajna zabawa, ale człowiek się spóźnia. No, za tydzień możesz wbić Trebosz. Zaczynamy jak zawsze o 21:30 polskiego czasu, bo nie wiem, gdzie oglądasz, bo akurat wiem, że mam widzów zarówno i w Polsce, jak i w innych częściach Europy, a nawet przyznam szczerze, że zdarzają się osoby z Rosji i z Australii. Także dziękuję bardzo, było super. Ormando pisze, byliście cudaczni? Nie, byliście cudowni. Oczywiście wiadomo jak jest. Z mojej strony to wszystko już. Dziękuję bardzo, fajnie, że byliście. Widzimy się za tydzień z Lincolnem. I cóż, panie i panowie, na razie.